Witam Was bardzo serdecznie, bardzo promiennie, słonecznie, gorąco. Cieszę się ogromnie z tego, że możemy się dzisiaj zobaczyć, ponieważ w zasadzie tak naprawdę gdyby nie ten czwartek, jak zawsze czwartek na nasze live'y, to nie mam pojęcia kiedy następny, więc bardzo chciałam wykorzystać tą okazję, że jest taka wolna chwilka i się tutaj wstrzelić z tematem. Z tematem, który wydaje mi się, że będzie bardzo atrakcyjny, który może być bardzo ciekawy dla wielu z Was. Nie wiem, czy dla wszystkich, ale myślę, że dla niektórych może być bardzo pomocny, dlatego że chcę dzisiaj powiedzieć kilka słów na tematy związane z biologią totalną i oczywiście to wszystko dzisiaj tutaj będzie głównie pod patronatem biologii totalnej. Rzeczy, których może nigdzie jeszcze do tej pory nie przeczytaliście, kilka właśnie takich przypadków, które chcę omówić, którymi chcę się z Wami podzielić, a to wszystko właśnie pod hasłem Słońce. Słońce i witamina D3 w świetle biologii totalnej. To jest właśnie to, o czym będę rozważać dzisiaj z Wami. Cieszę się, że jesteście, cieszę się, że przybyliście. Widzę, że tutaj piszecie. Są serducha, nikt nie krzyczy, że nie słychać, że nie widać, to znaczy, że możemy jechać z tematem. No, chcę powiedzieć, że o tym, żeby opowiedzieć o witaminie D3 w świetle biologii totalnej, to ja już myślałam kilka tygodni temu i zainspirował mnie do tego bardzo ciekawy przypadek, z którym miałam do czynienia, no pewnie nie przypadkowo, ale właśnie dość niedawno w wakacje. I pomyślałam sobie, trzeba to ludziom podać, trzeba powiedzieć, że może jeszcze gdzieś tak właśnie zdarzy się podobna historia i właśnie ten live może komuś nawet uratować życie, nie boję się to powiedzieć. Natomiast odkładałam to w czasie i nie sądziłam, że to właśnie nastąpi tak szybko. Dziś wymyśliłam ten temat i poczułam, że tak, połączymy sobie właśnie rozważania na temat witaminy D3 i tego, co ona niesie dla nas jako informacja w świetle biologii totalnej, razem z tym, co mówi do nas wszystko wokół tematów związanych ze Słońcem. No oczywiście, jeżeli rozmawiamy o chorobach, jeśli rozmawiamy tutaj o problemach, bo najczęściej biologia totalna zajmuje się tym, co dysfunkcyjne. Kiedy jest dobrze, to tego nie ruszamy. Zaczynamy się zastanawiać, o co chodzi dopiero wtedy, kiedy coś nie gra, kiedy nie jest dobrze. A więc właśnie problemy słoneczne, problemy związane z poparzeniami skórnymi, problemy związane z alergią na słońce, problemy związane z być może nawet i czerniakiem albo jakimiś zmianami słonecznymi czy znamionami na skórze. Do tego wszystkiego chciałabym się dzisiaj tak po trosze odnieść. No i skłoniło mnie do tego moje własne doświadczenie. Jak wiecie, jestem na bardzo świeżo, dosłownie kilka dni po powrocie z urlopu. Byłam w Grecji pierwszy raz. Bardzo mi się podobało, konkretnie na Krecie. Gdyby ktoś chciał, to polecam. Bardzo mili ludzie, dobre jedzenie, piękne widoki i tylko się cieszyć. No i właśnie gdyby nie ten jeden aspekt, że uległam poparzeniu słonecznemu i właśnie tutaj zagadka, z jakiego powodu, jak to jest możliwe, że trener, ekspert biologii totalnej w ogóle może doświadczać jakiejś choroby, może doświadczać jakichś wypadków, jak to jest możliwe, że konflikt nieusunięty do końca. Zastanowimy się dzisiaj nad tym wszystkim, ale pomyślałam sobie, co się stało, to się już nie odstanie. Zróbmy z tego dobry użytek. Zróbmy z tego coś, co może posłużyć innym, bo wiem, że w momencie, kiedy następuje uświadomienie sobie swojej własnej historii, swoich własnych emocji, swoich własnych konfliktów czy programów, a nawet często też i rodowych programów, które gdzieś niesiemy, to wtedy możemy rozwiązywać wszystko też i na przyszłość. No i tego właśnie Wam życzę. A więc ja po swoich właśnie przejściach, gdzie w tej chwili schodzi mi skóra z całego ciała, czego bym naprawdę nie przewidziała i gdyby ktoś mnie zapytał, Madziu, jaki jest Twój ulubiony błąd, to chcę powiedzieć dwa, mam takie swoje ukochane. Jeden to zalewanie mieszkania wodą wtedy, kiedy nalewam wodę do czajnika z kranu, z filtra i to kapie dość wolno, w związku z tym za każdym razem myślę, że no to zrobię coś w międzyczasie szybciutko i zaraz tu wrócę i jak wracam, to już pół kuchni jest najczęściej zalane i z tego się do końca jeszcze cały czas nie wyleczyłam. Oczywiście można by zrobić kolejnego live'a pod tytułem Woda w świetle biologii totalnej, ale tak naprawdę mamy to już ograne na webinarze pod tytułem Dom i samochód, więc kto zna, to już wie. Jest ta archetypowa symbolika wody, mówi bardzo dużo o emocjonalności, ale też i gasi różne pożary, także łatwo sobie to przełożyć, ale o co tutaj chodzi właśnie w tym, co właśnie bardzo ciekawe, że mój drugi ulubiony błąd to jest wyjść na słońce i myśleć, że nic się nie stanie, bo przecież to jest tak króciutko, bo przecież wieje wiatr, przecież jest październik. W ogóle jak to jest możliwe, żeby w październiku poparzyć się słońcem?
No i w dodatku przecież nie leżę tutaj cały dzień. I tak oto właśnie myśląc, wyszłam na plażę na 4 godziny w pierwszym dniu naszego pobytu na wyjeździe, na leżaczek, na słoneczko, witać Morze Śródziemne i na plaży była czerwona flaga. Na plaży był duży bardzo wiatr, były bardzo wysokie fale, więc wydawało mi się, że to już jest takie właśnie jesienne morze. Leżałam i kontemplowałam jesienne morze, a potem gdzieś po 3-4 godzinach poczułam, że ta skóra zaczyna mnie mocno ciągnąć. Mówię, jak to jest możliwe, a wieczorem było już po prostu za późno na wszystko. Co było dalej, możecie się tylko domyśleć. Całe wakacje spędziłam w długim rękawie, w długiej spódnicy, w wielkim kapeluszu, który tutaj widzicie za mną, który sobie nabyłam drogą kupna właśnie w tym celu, żeby chronić się przed słońcem. I cały wyjazd myślałam o tym, o co chodzi z tym słońcem w moim życiu, ale w życiu innych ludzi również i tym chcę się z Wami dzisiaj podzielić. Jeśli chodzi o słońce, to pierwsza, absolutnie istotna informacja, bez której nie da się rozmawiać o biologii, to jest to, że od słońca zależy życie na naszej planecie. Gdyby to słońce tu nie świeciło, oczywiście zawsze jest jakiś tam margines, że nasi naukowcy jeszcze czegoś nie odkryli, czegoś nie dowiedli a może gdzieś tu byśmy się do tego przystosowali, ale prędzej jednak to, co do tej pory udało się naukowcom odkryć, dowodzi, że to życie by wygasło, ponieważ od słońca zależy fotosynteza, którą przeprowadzają rośliny. One są pierwszym ogniwem w tym łańcuchu ekologicznym, który nas żywi, dla niektórych i ostatnim tak naprawdę, ale oczywiście wiadomo, że roślinami żywią się niektóre zwierzęta, inne zwierzęta z tego również później korzystają. Nawet jeśli nie żywią się bezpośrednio roślinnością, to przecież zwierzętami, które żywią się roślinnością i tak to się po prostu kręci tutaj w kółko, także co tu dużo mówić. Bez tego słońca już nie tylko, że jest całe nasze życie, ale i nasza jakość życia. Wiadomo, że kiedy jest więcej słońca w naszym życiu, to jest więcej światła. Komu jak Wam mówić o tym, że od światła zależy w naszym życiu nasza wibracja, nasza harmonia, nasze samopoczucie, no w zasadzie wszystko, co tu dużo mówić. My jesteśmy od słońca po prostu zależni. Słońce ma naturę falową, te fale słońca do nas docierają tutaj. Jest to, co nas żywi. Niektórzy mówią, że nawet nas karmi, a my po prostu przyjrzymy się dzisiaj tym skutkom. O tym, że jest to bardzo ważny obiekt, mówią przekazy, starożytne przekazy, wiele różnych przekazów z wszystkich kontynentów na tej ziemi, z całego świata, w różnych religiach, w różnych kulturach, w różnych plemionach. Za każdym razem, gdziekolwiek byśmy nie chcieli dotrzeć, to zauważymy, że Słońce odgrywa ogromną rolę. A więc mamy bogów Słońca, w starożytnym Egipcie Bóg Ra, w Grecji Helios, w Rzymie Sol. Ja nawet dzisiaj dotarłam, słuchajcie, do takiej informacji, czekajcie, zaraz Wam powiem, bo nie wiem, czy dobrze przeczytam. Jest również japońska bogini Słońca, o której może słyszeliście, ale ja na przykład nie. Dzisiaj się dowiedziałam, Amaterasu. Nazywa się Amaterasu. Ja myślę, że tych bogini Słońca jest dużo więcej. Jak znacie tutaj, to proszę powiedzcie, może właśnie ta informacja jeszcze się komuś przyda. Myślę, że w różnych zakątkach świata znajdziemy jeszcze i też inne podania. Dlaczego właśnie Słońce było wielbione, dlaczego było czczone? Właśnie dlatego, że od niego zależało nasze życie. Przypisywano mu boskość i ta boskość była później personifikowana, właśnie uosobiana w postaciach bogów. I o tym możemy sobie poczytać dużo bardzo w dzisiejszych książkach w internecie, więc ja już dzisiaj się tym nie będę zajmować, ale oczywiście trudno to pominąć, kiedy się o tym myśli. Trudno to pominąć, dlatego że to jest coś, co emanuje na nas dziś, coś, z czego my korzystamy podprogowo. My sobie możemy nawet z tego nie zdawać sprawy, my o tym może codziennie nie myślimy, ale są takie dni, kiedy myślimy sobie, jejciu, ten dzień jest coraz krótszy, słońca coraz mniej. Albo właśnie czekamy na wiosnę, lato, żeby ten dzień chociaż zrównał się z nocą. Świętujemy, kiedy jest zrównanie nocy i dnia, kiedy właśnie dni stają się coraz dłuższe. Świętujemy to właśnie dlatego, że cieszymy się tym słońcem. Ono wnosi życie, ono wnosi radość, ono wnosi harmonię, wnosi bardzo dużo wdzięczności, którą my wtedy zaczynamy odczuwać i oczywiście miłość. My mając tą świadomość, możemy z tego czerpać na naszą korzyść, ale no niestety właśnie okazuje się, że tak samo jak słońce potrafi nas ogrzać
i tak samo jak potrafi nas oświetlić i to są te dobra, które niesie, to jest właśnie to, co otrzymujemy z tym światłem, które tutaj do nas dociera w postaci fotonów na tą naszą planetę. No tak samo niestety to Słońce potrafi czasem przypalić i oślepić. A więc jak wszystko, dwie strony medalu. Jak za każdym razem w świecie dualnym odkrywamy, po raz kolejny nam się tutaj powtarza ta sama informacja, że tak samo może być coś po stronie dobra, jak i nazwiemy to zła. Oczywiście biologia totalna powie, że każda choroba niesie dla nas informację i żadna nie jest zła, że wtedy, kiedy ulegamy poparzeniom słonecznym, kiedy ulegamy alergii na słońce, albo wyskakują nam jakieś plamy na twarzy właśnie posłoneczne, albo jakieś jeszcze inne historie, że to jest po prostu informacja o tym, co w nas, że przyciągnęliśmy do siebie jakąś sytuację, że przyciągnęliśmy do siebie zjawisko, które przeżyliśmy właśnie w odpowiedni, konkretny, subiektywnie odbierany sposób, tak, że właśnie ciało nam w tej chwili to chce pokazać. To nie jest nigdy przypadkowe i właśnie temu będziemy się dzisiaj przyglądać. Jak patrzymy sobie właśnie na tą symbolikę Słońca, to oczywiście będąc w tym paradygmacie biologii totalnej, bardzo trudno nie odnieść się do tego związku, jaki Słońce ma z żywiołem ognia według pentagramu tradycyjnej medycyny chińskiej. Bo biologia totalna dużo czerpie z tradycyjnej medycyny chińskiej. To zostało włączone tutaj do całej tej dziedziny, takiej bardzo interdyscyplinarnej dziedziny wiedzy, a potem i do metodologii, jaką właśnie stosuje biologia totalna, a więc jakby wychodząc poza ramy czystej germańskiej medycyny, my jeszcze tutaj właśnie poszerzymy swoje spojrzenie o to, o czym mówi tradycyjna medycyna chińska, co mi osobiście bardzo dużo daje, bardzo dużo wyjaśnia i co bardzo sobie cenię i czym też często pracuję, co możecie też tutaj na co dzień zauważyć. No i w momencie, kiedy popatrzymy sobie, że mamy tych 5 żywiołów w pentagramie medycyny chińskiej, do których notabene odnosiłam się też poprzednio na ostatnim live'ie o świętej geometrii, to też pamiętacie, że mówiliśmy o bryłach platońskich, że było ich 5, wiemy, że mamy 5 palców, 5 zmysłów, że to wszystko będzie korespondować ze sobą, to kiedy właśnie myślimy o Słońcu, to też wiemy, że należy je umieścić w tym pentagramie, ponieważ pentagram zawiera wszystko. I wtedy pojawia się pytanie, gdzie to Słońce umieścimy i oczywiście odpowiedź pierwsza, która przychodzi, myślę, że każdemu z Was się kojarzy w sposób naturalny, to w żywiole ognia. Jest gorące, jest właśnie czasem przypiekające. To jest właśnie ta energia ognia, żywiołu, który też jest nam bardzo, bardzo potrzebny, tylko tak jak wszystko w odpowiednim umiarze. No i właśnie od tego nadmiaru albo od tego niedomiaru Słońca powodowane są nasze choroby w życiu. I kiedy zastanawiamy się nad tym z takiego poziomu medycznego, czy biochemicznego, czy z poziomu rozważań nawet w naturoterapii, do momentu, w którym nie weźmiemy pod uwagę naszych emocji i naszych programów czy konfliktów, w których jesteśmy, to trudno nam będzie do końca zrozumieć przebieg wszystkich szlaków metabolicznych, bo zawsze się pojawi pytanie, ale dlaczego? Dlaczego na przykład mój partner leżał koło mnie na leżaku w tym samym czasie, kiedy byliśmy na urlopie, wstał z tego leżaka pięknie opalony, zresztą przez cały wyjazd po prostu mógł sobie chodzić na plażę i nad morze i wstawać pięknie opalony, coraz bardziej pięknie opalony, a ja po prostu po 4 godzinach w zasadzie nie wiedziałam, gdzie się schować. Dlaczego jedno dziecko z tej samej rodziny, u tych samych rodziców rodzi się z jasną karnacją i zawsze będzie miało tendencję do opalania się na czerwono, a drugie dziecko z tych samych rodziców rodzi się z ciemną karnacją i zawsze będzie wyglądać jak czekoladka. To są właśnie takie pytania, nad którymi jeśli nie przejdziemy gdzieś dalej, żeby zgłębić tą przyczynowość, to bardzo nam się jest łatwo zatrzymać i nie znaleźć odpowiedzi. Bo odpowiedź przychodzi właśnie dopiero w świetle biologii totalnej, wraz z tym zrozumieniem, że wszystko, co pokazuje nasze ciało, jest poprzedzone jakimś konfliktem, który nie został uwolniony, czyli tak naprawdę nie został wcześniej uświadomiony. Dopóki niesiemy jakieś wspomnienia po naszych przodkach, dopóki niesiemy swoje osobiste traumy, swój osobisty szok, swoje osobiste jakieś dysfunkcje
nasze ciało będzie nam to po prostu musiało pokazywać, bo ono cały czas czeka, hej, uprzytomnij sobie, zdaj sobie sprawę wreszcie, jak Ty sobie zdasz sprawę i zrobisz z tym coś i rozwiążesz swój konflikt świadomie, ja nie będę musiało dla Ciebie nieść właśnie tego cierpienia, ja nie będę musiało wyświetlać Ci bólu, nie będę musiało robić Ci wysypki, nie będę musiało Cię tutaj paraliżować i zatrzymywać w ruchu, zatrzymywać w życiu w jakimś tam celu właśnie, bo już wtedy zajmiesz się tym po prostu świadomie. I ja jestem ogromną orędowniczką i zwolenniczką tego uświadamiania. Ja rozumiem wszystkie mechanizmy z poziomu biochemii, z poziomu metabolizmu, z poziomu działania żywiołów, właśnie tego, jak płynie energia w naszym ciele, właśnie w jaki sposób ona może być zatrzymana, albo w jaki sposób może gdzieś gromadzić się jej nadmiar, albo powstawać jej niedobór. To wszystko jest dla mnie oczywiste, tylko że nie zawsze jestem w stanie złapać ten wątek właśnie, od którego to wszystko się gdzieś zaczyna. Dopiero biologia totalna jest dla mnie właśnie tą metodą, która pozwala mi na wyjaśnienie, na zrozumienie tego wszystkiego. A więc jak spojrzę sobie na żywioł ognia, jak spojrzę sobie na samą symbolikę Słońca, to wtedy zadam sobie pytanie, co symbolizują dla mnie właśnie te energie. Symbolizują energię męską, zasadę męską i symbolizują Ojca. I ja chcę bardzo serdecznie pogratulować wszystkim osobom, które tutaj w zapowiedzi na live'a w komentarzach pisały, że o, to chyba będzie o Ojcu, o, czyżby to było związane z Ojcem, o, to pewnie właśnie chodzi o jakieś konflikty z Ojcem. Tak, kochani, gratuluję. Właśnie chcę, jeżeli macie właśnie taki paradygmat myślowy wywodzący się jeszcze z naszej tradycyjnej szkoły, potrzebę wstawić sobie 5 z koroną do dzienniczka, to jak najbardziej, albo można sobie wpisać słoneczko, super, i bardzo się z tego cieszę, że to naturalne, takie intuicyjne prowadzenie dobrze Was prowadzi i że Was ta intuicja nie zwodzi. Jednak do tego wszystkiego chcę powiedzieć, że jestem ogromną przeciwniczką z kolei generalizowania i bardzo nie lubię takich uproszczeń, które mówią, że o, masz chore kolana, to matka, o, masz problemy ze Słońcem, to ojciec. Nie robimy tego, kochani. Z tej pozycji tutaj jako ekspert pozwalam sobie czasem właśnie tak pogrzmieć, nie gniewajcie się na mnie, to dla naszego wspólnego dobra, dlatego że te uproszczenia nie pozwalają na wniknięcie w rodzaj konfliktu, który to wszystko powoduje. No i jeżeli powiemy, że Słońce to ojciec, czyli generalny konflikt z ojcem, to tak naprawdę pojawi się pytanie, no dobrze, to w takim razie dlaczego jeden będzie miał alergię na Słońce, a drugi będzie miał czarniaka? Dlaczego u jednych będzie bardzo dużo piegów, pieprzyków, różnych znamion, a u drugiego pojawią się poparzenia słoneczne albo nic się nie pojawi? Dlaczego? Mimo że zawsze Słońce to ojciec, jeden będzie miał konflikt z ojcem, który przejawi w taki sposób, drugi przejawi w inny sposób i samo powiedzenie, że konflikt z ojcem to jest po prostu za mało. A więc dziś będziemy od tego, żeby to po prostu doprecyzowywać, bo konfliktów z ojcem możemy mieć również wiele rodzajów. No i tutaj tak naprawdę zasadnicze rodzaje konfliktu, jakie znajdziemy, to będą dwa. Jeden to będzie niedobór, drugi to będzie nadmiar. Ale oczywiście to nie wszystko, bo to by było trochę za proste, gdyby rzeczywiście rozważania o Słońcu w biologii totalnej sprowadzały się tylko i wyłącznie do tego, żeby właśnie powiedzieć, dobra, było za dużo albo za mało Ojca w Twoim życiu. Są jeszcze i inne rzeczy, o których też chcę dzisiaj wspomnieć, także zapraszam, zostańcie jeszcze tutaj dłużej, bo jeszcze się tutaj do tego wszystkiego odniesiemy. Jednak oczywiście nie możemy pójść dalej bez omówienia tego, o co chodzi w relacji z Ojcem, że właśnie gdzieś Słońce musi nam to pokazywać, no tym bardziej właśnie, że innym, którzy również może mają jakieś problemy ze swoimi ojcami, Słońce akurat tego nie pokazuje w tych samych czy podobnych okolicznościach. Ja bym chciała powiedzieć właśnie, że tak naprawdę z pewnej perspektywy można powiedzieć, że konflikty związane z nadmiarem ojca będą konfliktami trudniejszymi, takimi powiedzmy wyższej rangi, większego kalibru, cięższego kalibru, dlatego że najczęściej w momencie, w którym mówimy o tej nadmiarowości, tej męskiej energii, no to mówimy po prostu o agresji i o przemocy. To jest właśnie ten wątek, o którym wspomniałam przed chwilą, że tak samo jak Słońce może nas ogrzać i oświetlić, ono niestety nas czasem przypiecze, przypali albo po prostu nawet i oślepi oczy. Więc tak, niestety zdarza się czasem w naszych rodzinach, że ojcowie nie stają na wysokości zadania i wyrażają swoją agresję, przenosząc to na członków rodziny. Doświadczają tego dzieci, doświadczają tego wszyscy domownicy,
I ta agresja niesiona często też pokoleniowo, umówmy się, to bardzo często jest takie rodowe domino, które gdzieś się tutaj właśnie turla cały czas. Pytanie, gdzie, kiedy, na jakim etapie i które pokolenie to wreszcie zatrzyma, ale rzeczywiście problemy ze słońcem często pokazują, że tego ojca w domu było po prostu za dużo. Już czasem wolało się, żeby go po prostu nie było. Już czasem wolało się, żeby ten pijany, ten agresywny po prostu nie trafił do domu na noc. Już niech śpi sobie gdzie indziej, ale przynajmniej noc w domu będzie spokojna. Żeby właśnie nie było jakiejś agresji fizycznej, żeby nie było agresji słownej czy agresji emocjonalnej. Ta agresja może się przejawiać na różne sposoby, bo inaczej właśnie domownicy cierpią. Te wszystkie historie, które są związane z taką przemocowością i agresją, one będą w naszym ciele przejawiały się taką potrzebą zbudowania tarczy przeciwko tej agresji, tej ochrony, która właśnie tutaj jest bardzo potrzebna, jest niezbędna przeciwko tym atakom, które cały czas w naszą stronę. Tą ochroną, taką pierwszą właśnie, którą organizm może wytworzyć, będzie melanina, czyli barwnik, który jest produkowany przez naszą skórę właściwą. Oczywiście nie mylić z melatoniną, hormonem szyszynki, nie mylić z jakimiś jeszcze innymi nazwami, które są podobne. Ja bardzo często spotykam się z tym, że to jest mylone, a więc jeszcze raz podkreślam, melanina, czyli właśnie ten ciemny pigment, który jest wytwarzany w naszych komórkach skóry, tej skóry właściwej i dla nas w biologii totalnej to będzie miało ogromne znaczenie, dlatego że skoro rozmawiamy o skórze właściwej, a nie o naskórku, który ją później pokrywa i to jest to, co obserwujemy sobie tutaj na wierzchu, to rozmawiamy o tym, co powstało z tak zwanej starej mezodermy, a więc w bardzo takim pierwotnym mechanizmie powstawania naszych tkanek, z których później zbudowane jest nasze ciało. A więc jest to pod kontrolą starego gadziego mózgu, który będzie za każdym razem, w momencie, kiedy tylko czujemy zagrożenie, chciał nas ochronić. Nasz gadzi mózg może nas chronić na różne sposoby i w ten sposób w którymś momencie naszej ewolucji powstało osierdzie, które chroniło nasze serce, powstała opłucna, która chroniła nasze płuca, powstała otrzewna, która chroniła nasze trzewia, powstały opony mózgowe, które chronią nasz mózg, czyli właśnie te wszystkie warstwy, które są nam bardzo potrzebne do tego, żeby ochronić to, co witalne, to, od czego zależy nasze życie, to, co jest zasadnicze. Bez tego po prostu naszego życia nie ma, bo bez płuc, bez serca, bez trzewi nie ma życia. Ale właśnie okazuje się, że też trzeba ochronić i całego człowieka. Więc jest ta skóra, która zabezpiecza naszą integralność, która tworzy ciągłość człowieka. Właśnie po tym, jak jest uformowana nasza powłoka skórna, my wiemy, gdzie kończy się jeden człowiek, a zaczyna drugi. To się nie zlewa, to się nie przelewa, nam się nic nie wylewa. To jest właśnie to, że skóra będzie taką barierą, ona będzie tworzyła tą granicę między naszym światem zewnętrznym a wewnętrznym. I właśnie w tej skórze powstanie pigment. Powstanie ta melanina, ona będzie wydzielona i produkowana w zależności od, i tutaj zobaczcie, stara nauka, ta taka klasyczna nauka medyczna powie właśnie, że w zależności od ilości światła, od ilości promieni UVA czy UVB, no generalnie powiedzmy od promieni UV, czyli właśnie tych, które docierają do nas ze słońca i one odpowiadają za produkcję tego barwnika. W regionach świata, w których jest bardzo wysokie nasłonecznienie, bardzo duże to promieniowanie UV, ta skóra będzie ciemniejsza. W tych regionach świata, gdzie tego słońca jest bardzo mało, ta skóra jest jasna, bo ten pigment po prostu w tym momencie nie pełni żadnej funkcji. No i to jest zasada. Więc to, że dzieci rodzą się z ciemną karnacją albo z jasną karnacją, dla nas to będzie po prostu genetycznie zapisane takie rodowe wspomnienie, które mówi o pochodzeniu od przodków, którzy migrują przez Europę, tu mówiąc o naszym kraju, ale oczywiście też i po całym świecie, a w związku z tym mogą też nieść różne informacje zapisane w swoich kodach właśnie o swoim takim generalnym pochodzeniu. To by właśnie nam tłumaczyło, dlaczego jedno dziecko będzie miało jasną karnację w rodzinie, drugie może mieć ciemną, bo właśnie będzie niosło po jednym przodku albo po innym. I jeśli się zastanawiamy, które po kim i dlaczego, to odsyłam do swojego dobrego webinaru, który jest dostępny cały czas na mojej stronie pod tytułem Numery urodzeniowe, a w nim tłumaczę bardzo dokładnie, jaka jest zasada dziedziczenia różnych informacji po swoich przodkach właśnie w zależności od tak zwanego numeru urodzeniowego. Proste, bo te zasady są określone, one są znane, one są opisane
opisywane w książkach, a ja tam podaję bardzo dużo różnych przykładów, więc można sobie sprawdzić, jeśli się ma kilkoro dzieci, z którym swoim przodkiem, z którą babką, z którym dziadkiem, z którymi ciotkami albo wujkami dzieci są połączone tymi numerami, jak to robić, co w momencie, kiedy ktoś na przykład nie przeżył, jakieś dziecko się nie narodziło albo zmarło, jak wtedy to liczymy i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo ciekawa wiedza, ale właśnie ona wyjaśni, bo można się przyjrzeć, gdzie kto migrował, jak, skąd i dlaczego jedno dziecko ściąga po jednej ciotce, a drugie po innej. To by właśnie nam wyjaśniało. Natomiast nie wyjaśnia nam ta teoria naukowa informacji o tym, że gdzieś nagle u kogoś w tej samej szerokości geograficznej, bez żadnej jakiejś zmiany klimatu, bez wielkich podróży, bez długiej ekspozycji na słońce, nagle pojawia się czerniak, nagle zaczynają pojawiać się pieprzyki albo jakieś inne znamiona, albo nagle występują plamy, jakieś przebarwienia na twarzy, czyli właśnie wszystko, co związane z nadmiarem tego pigmentu w skórze. To już nie jest o przodkach, to już nie jest w tym momencie, a w każdym razie nie w pierwszym momencie, żebyśmy się dobrze zrozumieli, to już nie jest właśnie odniesienie do informacji o jakiejś migracji, o jakichś przesiedleniach i tak dalej. Nie, to już jest w tym momencie informacja o naszym życiu osobistym i o tym, co kogo spotkało. No i właśnie ta informacja, którą należy tutaj poznać, to to, żeby rozumieć, że wszelkie tego typu zgromadzenia pigmentu, czyli właśnie tam, gdzie tego barwnika zbiera się bardzo dużo, a my później możemy go obserwować jako wysokobrązowy albo nawet i czarny właśnie w konkretnym zakresie na skórze, to jest właśnie po to, żeby stworzyć tą tarczę, o której tu rozmawiamy. Wiesz, jak atakuje Cię rekin, to po prostu chcesz, żeby Ci coś ochroniło, no nie chcesz, żeby Ci tutaj wygryzł swoje zęby, po prostu zrobisz sobie jakąś ochronę, osłonę, będziesz chcieć się przed tym bronić. Tyle mózg może wymyślać, tyle mózg może zrobić w jeden dzień, tyle jest w stanie mózg automatyczny wysłać sygnałów do naszego ciała, a nasze ciało z pomocą układu hormonalnego, z pomocą właśnie różnych szlaków metabolicznych jest w stanie zrobić dla nas chociaż tyle. No, wtedy, kiedy tego barwnika zbiera się w jakimś określonym miejscu bardzo, bardzo dużo, zadajemy sobie pytanie, gdzie była ta agresja, gdzie była ta nadmiarowa przemoc, co to był za sygnał, który poszedł, że właśnie aż tak. To jest właśnie to, co możemy zauważyć w skrajnych przypadkach w czerniaku. No i tutaj znowu to nie jest webinar na temat skóry, choć taki też jest i też serdecznie zachęcam, jeżeli właśnie gdzieś ktoś ma poważny problem, to uważam, że ten live może być za mało na wyjaśnienie wszystkiego, o czym mówi biologia totalna i zachęcam serdecznie do tego, żeby sobie do tego webinaru Skóra w świetle biologii totalnej również zajrzeć i połączyć sobie te informacje ze sobą, bo tam wyjaśniam więcej. No ale tak czy inaczej, mamy przecież dowody na to, że z czerniaka można wyjść. Tutaj chcę Wam powiedzieć, że jest taka książka napisana przez kobietę, która kryje się za pseudonimem, ale znam ją osobiście. To jest dziewczyna, która wyszła z czerniaka oka w wiele różnych sposobów naturalnych. Sama będąc lekarzem, to jest w ogóle też bardzo ciekawe. Ja Wam tą książkę bardzo polecam. Słuchajcie, powiem, ten tytuł książki też jest dziwny, tak samo jak i pseudonim autorki. Tytuł jest 5555, 4 piątki. Jak wyleczyłam czerniaka oka, a autorka Katalin Sisi Eberdas. Ja mam serdeczną prośbę, jeśli ktoś z Was zna tą książkę, jeśli mam tutaj jakieś wspaniałe duszki i pomocników, którzy mogą wyszukać w internecie ten tytuł i wrzucić linka tutaj na pomoc, to bardzo, bardzo poproszę. I chyba właśnie już widzę, że jest. Serdecznie dziękuję. Zajrzyjcie sobie, jeśli to jest właśnie Wasz temat, jeśli Was to interesuje, bo wydaje mi się, że to może być interesujące dla niektórych, a zwłaszcza jeśli właśnie gdzieś w rodzinie pojawia się taki przypadek. Z naszego punktu widzenia w świetle biologii totalnej będzie to po prostu informacja o tym, że człowiek doświadczył dużej przemocy, że człowiek doświadczył jakiegoś ataku, agresji na siebie i najprawdopodobniej niejednokrotnie, ponieważ tam, gdzie czerniak, to fundamentalny lęk przed atakiem na integralność, bądź po prostu praktyczne doświadczenie takiego ataku na integralność, czyli ja po prostu muszę siebie ochronić, bo nie czuję się bezpiecznie. Jeszcze czasem jest tak, że widzę po prostu, że ktoś pędzi na mnie jak jakiś rozpędzony potwór. Wtedy właśnie oko będzie tym, co zareaguje mocniej. No oczywiście w oku również zaobserwujemy pigment. Jeżeli chodzi o skórę, no to tutaj jeszcze dla nas będzie bardzo, bardzo istotne, w jakim miejscu taka zmiana się zlokalizowała, dlatego że
atak atakowi nierówny i też o bardzo różnych przypadkach możemy rozmawiać. Więc właśnie miejsce, w którym pojawia się znamie, choćby ten czarniak albo jakiś mocny pieprzyk, może grupa pieprzyków, tak też się może zdarzyć, może nam jeszcze dopowiedzieć więcej. Co innego, jeżeli coś się dzieje na ramieniu, właśnie może ktoś Cię szarpał, może ktoś Cię pobił. Przepraszam, że tak personalnie mówię. Tu chciałabym pracować już właśnie w formie terapeutycznej z osobami, które przyszły, bo może szukają pomocy dla siebie, więc zadaj sobie to pytanie, proszę. Jeśli to nie o Tobie, jeśli może jesteś konsultantem biologii totalnej, przyszedłeś po prostu posłuchać, czy przyszłaś, to wtedy właśnie wiesz, że to będą pytania skierowane do Twoich klientów. Co takiego się wydarzyło? Czy to było pobicie, czy to było zagrożenie życia, może właśnie nożem, może z siekierą. Znam takie przypadki, mam za sobą wiele tysięcy sesji i chcę powiedzieć, to naprawdę nie są fajne sprawy. To ganianie ojca z nożem, tego pijanego, tego, który bierze jakieś ciężkie albo tępe narzędzie i potrafi grozić swoim najbliższym, choć może nawet właśnie w tym momencie, kiedy to robi, nie zdaje sobie z tego sprawy. To nie są łatwe sprawy do omawiania, ale to są sprawy do uwolnienia absolutnie, żeby można było wyzdrowieć. Oczywiście wszystko można wyciąć skalpelem i nawet oko można odjąć i przecież znamy takie przypadki, ale to przecież chyba nie na tym ma polegać wyleczenie. Tu właśnie trzeba pamiętać, że samo uzdrowienie ciała na poziomie fizycznym, a w zasadzie nawet i to słowo jest nadużyciem, bo należałoby powiedzieć samo wyleczenie ciała na poziomie fizycznym nie będzie pełnym uzdrowieniem, ponieważ jeszcze mamy te wyższe poziomy, na których dalej zapisy istnieją i dopóki będą zapisy w polu informacyjnym o konflikcie, który został przeżyty, to ciało cały czas będzie to odnawiać. Stąd właśnie przerzuty, stąd właśnie jakieś nawroty choroby, stąd później też czasem i inne jeszcze choroby, które się dołączają do choroby pierwotnej, dlatego że my po prostu jesteśmy cały czas przez ciało informowani o tym, że hej, jeszcze coś nie zostało uświadomione. Dla mnie tutaj bardzo kluczowe jest powiedzieć, że ta agresja, ta przemoc, której my doświadczamy, to może być przemoc, która jest taka bardzo, bardzo widoczna, czyli taka jawna. No po prostu wchodzi ojciec, który jest pijany, wrzeszczy, rzuca wszystkim po mieszkaniu, dzieci chowają się za łóżkiem i tak dalej. No tutaj w ogóle nie ma o czym dyskutować. To już jest po prostu terroryzm. Ale trzeba też zaznaczyć, że czasem przemoc nie jest taka jawna i tu właśnie często ludziom trudno dojść do tego, że oni w ogóle tej przemocy doświadczali. Zwłaszcza jeżeli dzieci były wychowywane w środowisku, w którym ta przemoc istniała non-stop, to w którymś momencie po prostu przyzwyczajamy się do tego i wydaje nam się, że po prostu tak wygląda nasza rzeczywistość. Czyli nadmiarowy ojciec, nadmiar tej energii męskiej w swojej tej niedoskonałej postaci, w tej swojej właśnie złej stronie mocy. Ten właśnie, który będzie szydził, który będzie wyśmiewał, dworował, sarkazm, cynizm, to są wszystko formy przemocy. My czasem wychowujemy się w rodzinach, w których ludzie są już tak przyzwyczajeni do tego, że jeden drugiego pociśnie, że nawet nie zauważamy, że to jest przemoc, że to może zaboleć, że to uderza w poczucie własnej wartości, a więc też uderza w integralność, że przeciwko czemuś takiemu trzeba będzie postawić barierę i właśnie stworzyć jakąś osłonę. To może być właśnie o tych pieprzykach, to może być właśnie o tych znamionach. Dlaczego czasem jest tak, że człowiek rodzi się w ogóle bez pieków, bez pieprzyków, a gdzieś w trakcie życia nagle mu tych znamion przybywa? Właśnie dlatego, że przybywa doświadczeń. Każde jedno o czymś mówi i gdyby chcieć studiować tutaj, ja sobie tego nie przygotowałam, ale może przy Was sięgnę. Okej, udało mi się. Pamiętacie książkę Ciało punkt po punkcie Gerarda Attiasa, którą zawsze bardzo chętnie polecam. Książka, która traktuje o wszystkich punktach akupunkturowych w naszym ciele, tak żebym do kamerki to mogła właśnie pokazać. Wszystkich punktach, które są na naszych meridianach i opisuje konflikty, które są związane z każdym punktem. Więc gdyby tak naprawdę chcieć popracować z każdym znamionem na naszym ciele, na naszej skórze, to można by wziąć tą książkę, poszukać sobie w pobliżu którego meridianu i którego punktu leży znamię, o którym właśnie teraz rozmawiamy i odnieść się do tego, co na poziomie tym psychoemocjonalnym, że właśnie tam, a nie gdzie indziej ciało pokazało tą kropkę. Ja nigdy dla siebie tej pracy nie zrobiłam, ponieważ ja od dziecka miałam bardzo dużo pieków, bardzo dużo pieprzyków i ja jestem osobą, która niesie bardzo dużo wspomnień rodowych o przemocy w swojej rodzinie i nie lubię o tym publicznie mówić i myślę, że to naturalne, bo
Publiczne mówienie na ten temat zawsze może wywoływać jakieś takie żądze oceny, osądu, potępienia. Ja nigdy nie chciałabym, żeby ktokolwiek osądzał kogokolwiek, w tym również i moją rodzinę. To jest tylko o faktach i to jest to, czego uczy również biologia totalna, żeby nie oceniać, żeby nie potępiać, bo my, gdybyśmy się przyjrzeli na historię tych wszystkich, nazwijmy dzisiaj oprawców, to wiemy, że oni gdzieś kiedyś w przeszłości również sami byli ofiarami tych katów. A więc wiemy, że to błędne koło kata i ofiary się toczy i kto kiedyś raz był ofiarą, potem może często stawać się katem i tak dalej, więc gdzie był początek tej nitki w kłębku, może nie wiemy, możemy nigdy do tego nie dotrzeć. To jest po prostu fakt. Ja prześledziłam tą historię do 3, czasem mi się udaje w niektórych momentach dojść do 4 pokolenia wstecz w moim rodzie i po prostu nie znalazłam jeszcze takiego momentu, w którym by się okazało, że w rodzinie była harmonia, spokój, radość. I myślę, że właśnie to jest też jeden z powodów, dla których ja jestem dzisiaj tu w tym miejscu i głoszę takie słowa, bo narodziłam się po to, żeby właśnie uzdrawiać. Narodziłam się po to, żeby wreszcie w tej rodzinie się coś zmieniło, właśnie po to, żeby nieść światło, żeby nieść miłość, to czego uczę, to czym staram się być i uświadomienie. To jest właśnie to, że w momencie, w którym mamy świadomość tego, że nasze ciało dzisiaj pokazuje nam naszą historię, to nie zawsze mamy potrzebę, żeby zmieniać tą mapę. Nie zawsze będziemy sobie przerysowywać linie papilarne na dłoniach, chociaż znam takich, którzy to robią. Można to robić. Niektórzy właśnie tatuują sobie na przykład jakieś nowe informacje na ciele. Nie, czasem wystarczy po prostu przyjąć, taka jest nasza historia i tak jest też ok. Ale oczywiście nie w momencie, w którym jest zagrożenie życia, nie w momencie, kiedy mamy nowotwór, nie w momencie, kiedy organizm ponosi bardzo duże koszty energetyczne tej choroby i po prostu cierpi z powodu tego, że cały czas musi słać energię w coś, co nie jest harmonijne, tylko dysharmonijne. Oczywiście tutaj mam na myśli głównie czerniaka w tym momencie. Więc teraz w momencie, w którym przyglądamy się temu procesowi, temu kołu kata i ofiary, tym narzędziom, jakie wykorzystuje jedno i drugie, żeby w ogóle grać w tą grę, to ja bym chciała właśnie zwrócić szczególną uwagę na to, że różne inne rzeczy niż tylko to, co nazwiemy przemocą fizyczną, również będą wchodzić tutaj w grę i na to też trzeba spojrzeć. I więc ten przykład, który mamy tutaj w podręczniku Recall Healing, drugi podręcznik, który mam tutaj też prawie pod ręką, nazwijmy to, który ja zawsze też polecam, a więc nasza taka podstawowa Biblia, leksykon chorób, który opisuje różnego rodzaju choroby z poziomu biologii totalnej, czyli Recall Healing, inaczej nasza metoda. Więc w momencie, w którym my sobie tutaj popatrzymy na te narzędzia kata, to popatrzymy sobie w czerniaku na taki przykład, który tutaj jest opisany, ja już nie będę tego szukać, ja po prostu to powiem, dziewczyny, która była w przebieralni, w szatni na WF-ie i wszedł nauczyciel WF-u i w momencie, kiedy brała prysznic, zastał ją nago pod tym prysznicem i pytał, kończysz już? I jak wieść niesie dalej w opisie tego przypadku, domyślamy się, że to nie był pierwszy raz. On musiał pod ten prysznic wchodzić raz i drugi, kolejny. Tym czerniakiem zareagowała nie tylko ta dziewczynka, ale jeszcze też jej matka. Co bardzo ciekawe, kiedy dowiedziała się w ogóle o tej historii, o tym, jak to się wszystko odbywało, również sama przejęła na siebie. My tutaj w tej książce mamy zawsze wzmiankowanie, więc nie dowiemy się, jak ta historia wyglądała w szerszym opisie, ale domyślam się i nie może być inaczej, bo gdyby matka nie miała swoich własnych konfliktów, to prawdopodobnie tym czerniakiem by nie zareagowała, ale najwyraźniej musiała jakieś swoje konflikty tego typu również przeżyć. Konflikt splamienia i ataku na integralność. Dlatego ten czerniak się właśnie pokazał. I inna dziewczyna, u której ten czerniak się pokazuje, ale jeszcze zanim o niej powiem, to tylko jeszcze taka jedna myśl, która mi teraz spłynie, że właśnie też pytanie, dlaczego ta córka tego doświadcza. Znowu, gdyby nie doświadczenia matki, ona prawdopodobnie też tego doświadczenia z WF-istą by nie miała, a więc jedno nakręca drugie. Widzicie, jak to jest wzajemnie w systemie rodzinnym, system naczyń połączonych, jak to jest wszystko ze sobą powiązane. Dlatego jedno uświadomienie zwalnia cały program i pozwala na to, żeby wszystkie koraliki ze sznureczka pospadały i żeby się to po prostu porozwiązywało i ma to naprawdę bardzo, bardzo głęboki i energetyczny, i informacyjny, i biologiczny sens. Ten drugi przykład, który obiecałam, dziewczyna, która jest w intymnej sytuacji ze swoim partnerem
partner rozpina jej stanik i wiecie, to jest taka chwila, kiedy chce się usłyszeć komplement, kiedy chce się usłyszeć coś miłego, a pada właśnie: Jezu, jakie ty masz szerokie bary. I czar prysł, ale nie dość, że czar prysł, to jeszcze właśnie powstał konflikt, ogromny konflikt splamienia. Ale jak to? Myślę, że samo jedno takie słowo i sam jeden taki komentarz może nie byłby wystarczający, gdyby nie padł na dobry grunt. Tam już pod spodem gdzieś musiało być dużo konfliktów wcześniejszych, różnego rodzaju ataków i to po prostu tak zwana kropla, która przerała miarę. To jest właśnie to, jak to się mówi, przysłowiowy gwóźdź do trumny, który właśnie sprawił, że tak organizm wchodzi w konflikt i po prostu zaczyna budować czarniaka. Uświadomienie, które następuje, sprawia, że ta choroba może się wycofać i tutaj naprawdę po to wszystko cały czas omawiamy w Biologii Totalnej, czy na tych live'ach, czy na moich webinarach, czy na kursach, które robię, żebyśmy właśnie uczyli się i zyskiwali takie doświadczenia, że to wszystko może być wycofane, czyli to nie jest tylko i wyłącznie po to, żebyśmy posłuchali ładnych teorii, tylko praca nad uświadomieniem, praca nad tym zdobyciem własnego, osobistego. Aha, to o to chodziło, to w tym był problem. Jezu, rzeczywiście przeżyłam coś takiego. To jest właśnie ten moment, kiedy te emocje się uwalniają, to jest moment, w którym program znika, to jest właśnie moment, w którym mózg automatyczny znajduje rozwiązanie i może organizm przeprowadzić z fazy aktywnej do fazy naprawczej, przez fazę naprawczą przeprowadzić ją do samego końca, a zatem właśnie przejść przez epikryzys, który jest naturalny, który jest konieczny do tego, żeby wejść w totalną fazę zdrowienia, a w końcu finalnie w tak zwaną normotonię. A więc tak, na tym przykładzie drugim pokazałam, że ta dziewczyna, która przeżyła dramat ze swoim partnerem, nie przeżyła go w stosunku do ojca. Ta dziewczyna, która miała dramat z WF-istą, nie przeżyła go w stosunku do ojca, więc o co tutaj chodzi? No właśnie o to, żebyśmy zauważyli, że energia męska, ona będzie się przejawiać pod różnymi postaciami i może być tak, że kiedy zaczynamy szukać osobistej historii, bo jakiś pieprzyk, bo znamie, bo właśnie jakaś plamka, przebarwienie skóry, a więc wzrost pigmentu, cały czas jesteśmy w tym temacie, gdzie jest nadmiarowość, wzrost pigmentu i potrzeba tej ochrony, że właśnie pierwotnie osobą, która budowała takie poczucie konfliktu, będzie ojciec, ale w to miejsce w naszym życiu, w trakcie, kiedy się rozwijamy, wtedy, kiedy się też starzejemy, trzeba powiedzieć, rośniemy, to jest tak, że wchodzą inne osoby ze swoją męską energią. One mogą po prostu odgrywać pewne role i powtarzać pewne schematy w naszym życiu, skoro nieuświadomione, jeszcze cały czas nieuwolnione. A więc to może być partner, to może być mąż, to może być jakiś szef pracy, to może być jakiś kolega, to może być rodzeństwo, to może być w ogóle jakaś obca osoba dla nas. I bardzo często będzie to mężczyzna, który właśnie dopuszcza się takiego przekroczenia granic i stąd ta nasza potrzeba ochrony, której nie ma jak zrobić inaczej, jak przez właśnie zwiększenie melaniny w skórze. Ale może też być i taki przypadek i nie zdziwcie się, zdarza się czasami, że właśnie w to miejsce tej energii męskiej wchodzi kobieta, bardzo męska kobieta z silną energią męską, agresywna, przemocowa i, że tak powiem, dla mózgu automatycznego ofiary. Nie będzie to miało żadnego znaczenia, czy to jest facet, czy babka. Po prostu przemoc to przemoc. Przyjmie tą męską energię właśnie w sposób biologiczny, automatycznie. Dlatego właśnie polecam nie trywializować. Dlatego właśnie polecam, żeby nie mówić: a, masz problem z kolanami, to matka. No nie, dlatego że to może być problem, który będzie związany z ojcem, który wszedł w rolę żeńską, który wszedł w rolę matki, bo na przykład matki w życiu nie było i nie każdy konflikt, jaki niesie tkanka pierwotnie odnosząca nas do konfliktu z matką czy z ojcem, będzie rzeczywiście odsyłał nas właśnie tam. Czasem trzeba tego po prostu głębiej poszukać. Ok. To, co jeszcze jest związane z nagromadzeniem melaniny w naszej skórze, właśnie to już właśnie może wychodząc z tych takich bardzo ciężkich tematów, to też plamy słoneczne i różnego rodzaju przebarwienia. One rzeczywiście czasem potrafią wyjść po słońcu bezpośrednio, ale czasem oczywiście zdarza się, że upłynie jakaś ilość czasu albo wody w rzece i dopiero wtedy my takie zmiany zauważymy. Tak czy inaczej, my będziemy mówić o konflikcie splamienia. To dalej jest ta sama historia, o której rozmawiamy, tylko że innego kalibru, troszkę lżejszy odcień, inny niuans tego samego konfliktu. Więc znowu konflikt splamienia, konflikt, kiedy jesteśmy zbrukani,
jakiegoś rodzaju oczernienia, obmawiania, właśnie czegoś, przed czym się chcemy ochronić. Może właśnie ktoś plotkował, może ktoś nas obgaduje za plecami, jakieś właśnie takie historie, gdzie się nas obrzuca błotem, a my musimy się po prostu przed tym osłaniać. A więc to jest właśnie to, co często powoduje plamy. No i oczywiście, kiedy rozmawiamy o plamach słonecznych, o różnego rodzaju przebarwieniach na skórze, to najczęściej rozmawiamy o twarzy. Raz, że rzeczywiście mechanicznie twarz najczęściej jest wystawiona na słońce i najrzadziej kryjemy ją spośród wszystkich części naszego ciała, umówmy się, najczęściej chodzimy ubrani. Gdzieś w drugiej kolejności wystawiamy ręce, może czasem nogi, może dekolt, ale no umówmy się, nie całe ciało. Twarz zawsze, a więc dlatego ona będzie najbardziej narażona. To znowu takie mechanicystyczne. Ale kiedy właśnie wejdziemy w ten konflikt emocjonalny, to przyjrzymy się, że to chodzi o utratę twarzy, że to zbrukanie, to plotkowanie, obmawianie, obgadywanie i tak dalej, właśnie być może takie wyśmiewanie, być może rzucanie i te plucie w twarz, to jest właśnie to, co będzie powodowało subiektywne odczucie utraty twarzy. Ja odsyłam do swojego webinaru o skórze, jeszcze raz się do tego odwołam, bo tam tłumaczę na ten temat więcej, może właśnie to komuś jeszcze będzie potrzebne, a sama chcę tylko powiedzieć, że te plamy potrafią się cofać, te zmiany się cofają i tak, nie da się tutaj nie wspomnieć o tym, że ma ogromne znaczenie kondycja wątroby i w ogóle stopień odtrucia naszego organizmu w tym, aby takie zmiany mogły nastąpić, ponieważ jest bardzo silna zależność w metabolizmie tego, co dzieje się w naszym organizmie między skórą a wątrobą. I jeszcze wchodzą inne organy tutaj. W medycynie chińskiej sama skóra jest pod kontrolą jelita grubego, ale jelito grube będzie również pełnić funkcję oczyszczającą dla organizmu, tak jak wątroba. Wątroba robi to najpierw, dopiero potem jelito grube. Jeżeli byśmy prześledzili sobie drogę Kensa, którą mamy właśnie w naszym życiu, no tu znowu skomplikowane mechanizmy, sporo by o tym powiedzieć, więc na razie zatrzymajmy się w tym miejscu i po prostu przyjmijmy, że jeśli chcemy pracować ze zmianami skórnymi, to warto uwzględnić zawsze kondycję organów wewnętrznych, które mają związek z oczyszczaniem organizmu, a więc wątroba, jelito grube oraz z oczyszczaniem limfy w organizmie, czyli nerki. Te organy podstawowo w pierwszej kolejności do wzięcia na tapet, różnego rodzaju suplementacja, różnego rodzaju detoksykacje, soki, głodówki, lewatywy, co tam sobie wybieracie. Znowu, ja dzisiaj nie będę wchodzić w rolę eksperta, tym się bardzo interesuję, ale odsyłam do specjalistów. Macie cudownych psychodietetyków, też już jest ich coraz więcej, zawód coraz bardziej rozwijający się. Jest bardzo dużo treści darmowych w internecie. Ja osobiście często słucham Marka Skoczylasa, lekarza, polecam. Bardzo rzetelna wiedza, zawsze poparta dowodami naukowymi, artykułami medycznymi, podlinkowana do źródła. W sumie trudno podważyć i w prosty sposób podana. Lubię braci Rodzeń. Też, jeżeli Wam będzie pasowała ich forma, czemu nie? I Pepsi Elliot. Pepsi Elliot wolę czytać niż słuchać, tak między nami, ale podziwiam za ogrom wiedzy i szybki procesor i rzeczywiście bardzo duże źródło różnych informacji. Może któraś właśnie z tych propozycji Wam będzie pasowała, aczkolwiek jeżeli nie, to znajdziecie na pewno dla siebie, bo jest ich bardzo, bardzo dużo. Znowu dzisiaj nie o tym, ale też warto o tym wiedzieć. Ja osobiście korzystam z wiedzy Patrycji Bąkowskiej, o której czasem wspominam tutaj też na live'ach czy na swoich webinarach, ponieważ odsyłam bardzo często do niej na biorezonans i na badania, które właśnie wtedy już bardzo, bardzo dokładnie potrafią powiedzieć, że tak, wymaga właśnie tutaj oczyszczenia konkretny narząd, taki, a nie inny. Można to robić w ciemno, ale można to robić w jasno. Oczywiście na webinarze takim jak ten o słońcu będziemy robić w jasno, dlatego też zachęcam serdecznie. Gabinet Via, Patrycja też ma swoje strony w internecie, także szukajcie. Ja jestem jej dzisiaj bardzo wdzięczna, bo sporo wiedzy takiej konkretnej na temat metabolizmu witaminy D3 właśnie mam od niej i konsultowałam z nią. Zresztą odniesiemy się do tego za chwilkę. Jedziemy dalej, kochani. Ja sobie robię łyczek picia tu. Albo dwa. Mam nadzieję, że poszliście za mną i też skorzystaliście właśnie z tej chwilki przerwy. Jedziemy dalej.
No bo tak, rozmawialiśmy właśnie o tej nadmiarowości, rozmawialiśmy o splamieniu, o utracie twarzy, o tym właśnie, że ta przemoc może mieć różne oblicza. Ja w swoim webinarze Kat i ofiara wylistowuję, jest tam taka lista, zresztą to jest materiał w PDF-ie dołączony do tego webinaru, 50 narzędzi Kata. Słuchajcie, na jakie sposoby, na różne sposoby można właśnie zaobserwować, że ludzie potrafią manipulować, potrafią stosować przemoc, że to może być bierna agresja, że to może być szantaż emocjonalny, że to może być bardzo, bardzo różne formy ukryte, ale my właśnie możemy też odebrać to jako konflikt splamienia i dlatego właśnie ciało może to w ten sposób pokazać. No i oczywiście jak rozmawiamy o nadmiarowej męskiej energii, no to możemy mówić o poparzeniu słonecznym. No bo umówmy się, jeżeli jest poparzenie, to znaczy, że czegoś było za dużo. Następuje reakcja chemiczna, która będzie się sprawiać, że będziemy się przed tym bronić w jakiś sposób, ale już za późno. My oczywiście możemy ochronić, bo tak naprawdę w tej reakcji obronnej będzie chodziło o to, żeby ochronić tkanki wewnątrz, czyli nie dopuścić do poparzenia narządów wewnętrznych. No, gdyby była po prostu piorunująca ekspozycja na słońce przez wiele godzin, to może dojść do poparzenia 2. czy 3. stopnia, a wtedy tak, mówimy już nie tylko o przegrzaniu właśnie, ale i o poparzeniu organów. No i to oczywiście problem, więc przyglądamy się z poziomu biologii totalnej szybciutko, o czym to i mówimy, że tak, to jest za dużo przemocy w życiu. Właśnie za dużo jakiegoś rodzaju ścisku, jakiegoś rodzaju napięcia, tej męskiej energii, takiej, która w tym przypadku, w tym złym wydaniu będzie ograniczająca, będzie walcząca, będzie stawiać opór, będzie cały czas konfrontować, będzie po prostu zmuszać do walki. To jest właśnie to, co może też sprawiać, że chcemy stawiać odpór, dawać temu odpór i robić sobie po prostu osłonę. Ja wylądowałam w Grecji i tu właśnie a propos mojego poparzenia słonecznego, jedna mała dygresja. Na urlopie, dosłownie chwilę po tym, jak przeprowadziłam swój webinar, a w zasadzie chcę powiedzieć szkolenie, bo to nawet nie był webinar, tylko to było stacjonarne, 3-dniowe szkolenie na temat narcyzmu, psychopatii i socjopatii w świetle biologii totalnej. To był taki program, który myślałam, że zrobię tylko raz w życiu, ale okazuje się, że jest sporo osób, które chciałyby przejść przez ten program i są bardzo ciekawe podejścia biologii totalnej do tego tematu, więc najprawdopodobniej powtórzę to online. Aczkolwiek właśnie chyba nie odważę się już drugi raz na to, żeby prowadzić kurs otwarty, żeby prowadzić webinar, w którym będzie wielu uczestników i kontakt z tak ogromną ilością trudnych historii, trudnych przypadków, bardzo trudnych różnych działań, które są do podjęcia natychmiastowo, aby właśnie chronić już nie tylko siebie, ale często i też małe dzieci. To szkolenie było trudne dla nas wszystkich, ono było cudowne. Ja chcę powiedzieć, to była po prostu niezwykła porcja wiedzy. Ja wiem, że tutaj na live są dzisiaj osoby, które były z nami na tym szkoleniu. Jak chcecie, to wypowiedzcie się poproszę, tu moi drodzy biokursanci, jak Wy to odbieracie. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że tak samo jak ta dawka wiedzy była niezbędna i przecudowna, bardzo mocno wyjaśniająca, ale o co tu chodzi oraz pokazująca różnicę między tym, czym się różni narcyzm od psychopatii właśnie w świetle działań mózgu i w świetle imperatywu różnych zachowań według tych zapisów, które tam płyną z mózgu automatycznego. Tak samo chcę powiedzieć, że właśnie samo pole po prostu jest trudne i ja po prostu wyjechałam z tego warsztatu dość zmęczona, trzeba to powiedzieć, przygotowując się do następnych zjazdów, które już za kilka dni, bo ruszam na Biotarota i będą 3 grupy pod rząd, a więc 2 tygodnie prowadzę zajęcia stacjonarne z grupami, tyle że po prostu w innym temacie. I między jednymi warsztatami a drugimi po prostu był ten urlop. I mam wrażenie takie, że sama rozmowa na temat tych trudnych przypadków o psychopatii, o narcyzmie, czyli o tym wszystkim, co było w mojej rodzinie, to było to, co wywołało pewne rzeczy we mnie, to, co wyciągnęło na wierzch pewne rzeczy, które jeszcze gdzieś tam pod spodem sobie pływały. Jak to się mówi, już znacie to zdanie na pewno i nieraz każdy z Was je powiedział, już myślałam, że mam to zrobione, więc ja też już myślałam, że mam to zrobione, ale okazuje się, że co było zrobione, to było, ale jeśli bodziec działa i jeszcze jeśli coś jest aktywne, to gdzieś ciało będzie się później potrzebowało naprawić i tak, takie rzeczy mogą się jeszcze gdzieś tam właśnie przydarzyć. Także czy mogłam się zabezpieczyć? Nie wiem. Czy to był mój błąd? Nie wiem. Raczej jestem właśnie skłonna powiedzieć, moje ciało po prostu pokazało mi, co jeszcze jest do uwolnienia. Poszłam za tym i zrobione. Ok, kochani.
Idziemy dalej, bo jeżeli chodzi o nadmiarowość tego słońca w naszym życiu, to w zasadzie temat czuję, że jest wyczerpany. Jedyne co to tylko mogę właśnie powiedzieć, że wszelkiego rodzaju problemy z opalaniem się należy wziąć tutaj pod uwagę i jeżeli ktoś ma takowe, to rozważyć właśnie pod kątem tej przemocowości i nadmiaru męskiej energii. Czy to będzie właśnie energia ojca, czy to będzie z przeszłości, czy to będzie dzisiaj gdzieś powtarzane i odtwarzane w jakiejś innej wersji, w innej odsłonie, przez kogoś innego, kto w tą rolę wchodzi, należy zobaczyć, dlatego że czasem właśnie bardzo chcemy się opalić, a nam to nie wychodzi. Czasem, jak to się mówi, ktoś się trudno opala, a czasem właśnie co by nie zrobił, nie chce się opalić, już od razu jest poparzony. No i właśnie to wszystko, o czym tutaj mówiliśmy. Generalnie w zakres tego, o czym tutaj rozmawiamy, chciałabym włączyć jeszcze jedną rzecz, taki mały aspekt, ale może uciec, więc chciałabym to jednak tutaj tak naświetlić, a mianowicie, że jeżeli w ogóle ktoś czuje, że ma problem z opalaniem, to już jest wskaźnik na to, żeby zadać sobie pytanie, co jest we mnie, że ja tak myślę, co jest we mnie, że mam takie przekonanie, co jest we mnie, że mam takie doświadczenia w końcu. Bo naturalnym jest dla nas, że my nie powinniśmy mieć problemów z opalaniem, tylko jeżeli gdzieś zmienia się strefa klimatyczna albo po prostu pora roku i jest tego słońca więcej, to ciało się przystosowuje i produkcja melaniny w naszej skórze jest naturalna. Ono ma zdolność do adaptacji, ono ma zdolność do tego, żeby się dostrajać do zmiennych okoliczności, oczywiście do pewnego stopnia i w pewnym zakresie, i to jest jasna sprawa. Natomiast jeśli ktoś czuje, że niezależnie od tego, jak w określonym naturalnym zakresie właśnie by się nie zachował, zawsze będzie jakiś problem z tym opalaniem, to znaczy, że jest gdzieś problem, który jest nieuświadomiony i należy sobie właśnie na to popatrzeć. Idźmy dalej, bo może jeszcze następne jakieś informacje się tutaj przydadzą. Ważne jest też to, żebyśmy porozmawiali chwilę na temat tego, że niektórzy mogą mieć tak zwaną alergię na słońce. I też pisaliście w komentarzach i prosiliście, żebym się do tego odniosła, przepraszam. A więc już spieszę z odpowiedzią. No i to jest tutaj dla nas bardzo ważne, dlatego że będziemy rozmawiać tak jakby trochę o odwrotnym aspekcie tej choroby. Choroby, jakby mówiąc ogólnie, problemów ze słońcem związanych. A mianowicie alergia na słońce, czy uczulenie na słońce, jakkolwiek to nazwiemy, generalnie dokładnie tak samo jak jakakolwiek inna alergia, będzie odpowiedzią z poziomu komórki na błonka. Tu, jeżeli mówimy o skórze, to będzie po prostu nasz naskórek, który jest na skórze właściwej. Z poziomu biologii totalnej jest dla nas o tyle ważna informacja, że mówimy wtedy o tkance, która rozwija się z poziomu ektodermy, czyli z poziomu najmłodszego ewolucyjnie listka zarodkowego, a to już jest po prostu dla nas informacja o tym, że on funkcjonuje w zupełnie innym kluczu. Nie wchodząc w szczegóły, bo wiem, że dla niektórych to może być już bardzo zaawansowana wiedza, ale jednak podkreślając to, co najważniejsze, i to można sobie zapamiętać, i to każdy może zapamiętać, że każda alergia, niezależnie od tego na co, będzie odpowiedzią na konflikt separacji. Konflikt oddzielenia, konflikt rozłąki, tak możemy to nazywać inaczej. Czyli gdzieś ktoś doświadczył tego rozłączenia z kimś, kto był dla niego ważny na tamten moment. Oczywiście najczęściej w alergię wchodzą dzieci, które doświadczają najwięcej rozłąki z rodzicami, zwłaszcza z matką, ale nie zawsze, bo ojciec również jest ważny i wchodzi tutaj w grę. Zresztą widzimy to teraz na załączonym obrazku. Już zdradzam część tajemnicy, co to znaczy ta alergia na słońce. Można się domyślić, że bardziej właśnie będzie chodziło tutaj o separację związaną z ojcem, a nie z matką. Jasna sprawa. A więc czysty konflikt rozłąki daje nam na przykład wysypkę, daje nam świąt, daje nam pokrzywkę, ale to są wszystko te historie, które są związane z naskórkiem. To nie są historie, które są związane ze skórą właściwą, bo tak jak powiedziałam, skóra właściwa to jest inna tkanka i dla nas to tutaj będzie miało ogromne znaczenie. Ta tkanka, która jest tutaj na powierzchni, właśnie tak jak mówię, sam czysty naskórek, ten, który się potem łuszczy, kiedy schodzi skóra, to schodzi naskórek tak naprawdę, ponieważ głębokie warstwy skóry będą wyrzucać wszystkie toksyny, które powstały w wyniku stanu zapalnego, właśnie na przykład przy tym poparzeniu słonecznym na zewnątrz. I dlatego wraz z tym naskórkiem, Bogu niech będą dzięki, że on się łuszczy,
On czasem rogowacieje, ale właśnie najczęściej po prostu zwyczajnie złuszcza się codziennie, dlatego dobrze się jest myć, kochani, żeby właśnie ten naskórek sobie odnawiać. Dobrze jest robić sobie peeling właśnie po to, żeby głębiej złuszczać ten naskórek, aby nowy mógł się właśnie narodzić, dlatego że stosowanie peelingu, a jeszcze tutaj to podpowiem taką ciekawostkę z różnych wyjazdów na detoks z Kasią Gwiazdowską, którą notabene Wam na detoksy bardzo, bardzo serdecznie polecam, bo ma dziewczyna ogromne doświadczenie, samozaparcie i bardzo dużo miłości dla osób, które prowadzi i robi te detoksy regularnie, często, więc zawsze jak nie na jeden, to na inny można się do niej dostać. W każdym razie do czego zmierzam, a mianowicie, że robienie peelingów na ramionach, czyli właśnie tutaj no najczęściej po tej zewnętrznej stronie naszych rąk, pozwala na oczyszczanie naszej wątroby, ponieważ to właśnie tam wątroba na skórze właśnie będzie wyrzucać najwięcej toksyn, a zatem jeżeli nie mamy czasu zrobić sobie peelingu całego ciała, to dobrze jest chociaż zrobić sobie peeling ramion i wtedy właśnie ta wątroba również jest odtruwana, choć nawet o tym na co dzień nie myślimy. Tak czy inaczej wracam do tego, że skóry człowiek nie zrzuci. My nie jesteśmy węże, my nie jesteśmy gadami, zresztą one też zrzucają tylko wylinkę. Swoją drogą miałam taką myśl, że kiedy teraz właśnie ja zrzucam skórę, choć na skórek, to że to jest właśnie takie pewien rodzaj odnawiania, pewien rodzaj odradzania się, rodzenia się na nowo, bo jest to po prostu gdzieś w archetypie naszym gadzim absolutnie jak najbardziej, więc to by się zgadzała. Więc widzicie, nowa ja, dzień dobry. I zachęcam Was serdecznie też do zrzucania tego naskórka właśnie po to, żeby budzić się na nowo z taką intencją, że oto się właśnie odmładzamy, odradzamy. Właśnie tutaj mamy taką możliwość, bo natura nam ją po prostu dała. A wracając do alergii właśnie, ten czysty konflikt separacji, który daje nam pokrzywki, wysypki, właśnie pozwala właśnie złuszczać się temu naskórkowi, jeszcze też potrafi dawać małe zaniki pamięci, ale to jest tak jakby zupełnie inny temat. Ja to oczywiście wrzucam tutaj, bo to się wiąże ze sobą, ale akurat jest nie na temat, jeśli chodzi o słońce. Dzisiaj więcej o tym mówię w webinarze o skórze, a tak naprawdę najwięcej o zanikach pamięci, w ogóle o problemach z pamięcią chcę powiedzieć na webinarze Pamięć w świetle biologii totalnej, gdzie poruszymy sobie znowu różne problemy związane z pamięcią, krótkotrwałą, długotrwałą, z mgłą mózgową, z chorobą Alzheimera. Jak wiecie, jestem trenerem technik pamięciowych, więc jest to mi bardzo bliski temat i tak się szykuję do niego już od jakiegoś czasu, że sobie właśnie o tej pamięci też kiedyś porozmawiamy. Wracając do meritum, właśnie ten taki problem z zanikami pamięci, ale nie trwałymi, nie taki duży problem, tylko ten taki, wiecie, szłam po sól i zapomniałam, nie? Właśnie nie wiem po co szłam, właśnie zgubiłam po drodze tą myśl. To jest właśnie konflikt, który zawsze będzie odnosił się do separacji, do rozłąki. Kiedy gdzieś doświadczamy tego oddzielenia od osoby nam bardzo bliskiej, no to doświadczamy smutku. Jest nam żal, tęsknimy za kimś i chcielibyśmy, żeby przy nas był. A więc tak naprawdę wszelkie choroby naskórka i przy alergiach można to spokojnie powiedzieć, należałoby też rozpatrywać pod kątem największego smutku w życiu, największego rozdzielenia, największego oddziału właśnie od czegoś, co prowadzi właśnie finalnie do dużej żałoby. I zawsze wtedy można zadać to pytanie właśnie, co straciłaś, kogo żegnasz, co żałujesz. To czasem może być osoba, bo najczęściej tak jest, ale oczywiście też możemy się odnieść, no to już w zaawansowanej pracy czasem sprawdzamy, czy to nie jest takie, że odnosimy się właśnie do rozdziału z jakąś pracą wykonywaną, czy z jakimś środowiskiem zawodowym, w którym nam było dobrze i od tego też również odseparowani bardzo potrafimy cierpieć. Także na to zwracam uwagę. No a przy okazji tego, że powiedziałam właśnie, że ktoś tam idzie po sól, ale właśnie jej zapomniał, no to nie da się nie nadmienić na webinarze takim jak ten, kiedy rozważamy sobie o Słońcu, że w zasadzie cała sól, jaka tutaj powstała na tej planecie, jest solą morską. Nawet jeżeli popatrzymy sobie na duże pokłady soli himalajskiej, czyli my dzisiaj widzimy, że jednak to jest w górach, a nie nad morzem, a zwłaszcza my Polacy, gdzie po jednej stronie mamy góry, po drugiej morze, często nie potrafimy tego połączyć i jadąc do kraju, gdzie są i góry, i morze, się dziwimy, że to tak można. A właśnie tu warto przypomnieć, że no, nasza planeta ewoluowała miliony, eony lat. I tak, kiedyś te tereny, które dzisiaj widzimy w Himalajach, były terenami podmorskimi i to są właśnie pokłady soli morskiej, czy nie wiem, oceanicznej, jak chcecie, to tak można nazwać. Żeby w ogóle można było wyodrębnić sól ze słonej wody, których to słonych wód na naszej planecie jest najwięcej, to potrzebne będzie właśnie słońce.
a więc powiemy sobie, że sól istnieje dzięki zasadzie męskiej. Sól w naszym archetypowym skojarzeniu, w symbolice i w naszym mózgu automatycznym będzie związana z ojcem i zawsze będziemy do niego ciągnąć, kiedy mamy jakieś tematy związane z solą. A więc wszystkie osoby, które sobie dosalają potrawy, zwłaszcza te, które jeszcze nie spróbują, ale już sobie coś dosolą, proszone są o przejrzenie swojej relacji z tatą, ojcem biologicznym albo ojczymem, czy innym mężczyzną, który wszedł w tą rolę w ich życiu. Czy był obecny, czy nie był obecny, bo najczęściej tam, gdzie ktoś dosala jeszcze zanim w ogóle spróbuje, to po prostu żyje w konflikcie, że tego ojca było za mało i należy go sobie tutaj po prostu trochę dołożyć. Każda sól była oświetlona promieniami słońca i my właśnie soląc tego słońca sobie tutaj do naszego pożywienia dokładamy. Warto to wiedzieć. Oczywiście tu można pociągnąć ten temat dalej. Sól, która była kiedyś monetą przetargową, solą wypłacało się pensje żołnierzom, stąd dzisiejsze słowo angielskie salary, czyli pensja. Właśnie takie źródło słów. Bardzo to są ciekawe historie, jak się to wszystko prześledzi, dlatego że to pokazuje nam, jaka biologia jest logiczna i jak my w niektórych pojęciach mamy zawartych bardzo dużo symboli i znaczeń. Jaka jest duża znaczeniowość właśnie tego, co na co dzień. Ok, to tak na marginesie. Oczywiście jak rozmawiamy o soli, jak rozmawiamy o słońcu, no i to można sobie jeszcze tutaj pociągnąć ten wątek o leki homeopatyczne. Możemy sobie właśnie tutaj porozważać na temat leków, które będą podawane w momencie, w którym ktoś ma problemy ze słońcem. Są takie też, są firmy, które dzisiaj produkują właśnie też preparaty, te preparaty informacyjne, już właśnie nie zawsze homeopatyczne, ale właśnie na problemy ze słońcem. No oczywiście z solą też i tak dalej, i tak dalej. Odsyłam, bardzo piękna dziedzina wiedzy, homeopatia, uwielbiam, informoterapia, uwielbiam. Zresztą były też live'y na ten temat, robiłam kiedyś, także jak chcecie, to sobie jeszcze do tego wróćcie i posłuchajcie, są tutaj zarejestrowane też na tej stronie. Wracając właśnie do alergii. Kiedy mówimy o tym, że nastąpiło oddzielenie, nastąpiła separacja, to oczywiście mówimy o niedoborze. To jest tak jak w przypadku splamienia zawsze mówimy o przemocy, że tego ojca było za dużo, że był właśnie nadmiar. Tak właśnie teraz mamy powiedzieć, że był niedobór. Teraz właśnie jest za mało. Chcę, żeby tego taty było więcej. Jestem małą dziewczynką oddaną do dziadków na wakacje i niby jest super i fajnie i bardzo mi się tam podoba, ale z drugiej strony nie ma mojego taty, za którym bardzo tęsknię. To jest właśnie ten przykład. Potem każde lato, kiedy pojawi się słońce, dla mózgu automatycznego będzie informacja o tym, że wtedy, kiedy tylko robi się ciepło, to zaraz może się okazać, że tata zniknie. W każde następne wakacje dziecko wykaże uczulenie na słońce, nie dlatego, że coś ze słońcem jest nie tak, bo ono na świecie zawsze było, jest i będzie, tylko dlatego, że w mózgu człowieka związała się ta informacja z cierpieniem, związała się z pamięcią tego doświadczenia, które było w przeszłości. Kiedy jest słońce, nie ma taty. Albo jest tata, albo jest słońce. Jak jest za dużo słońca, nie ma taty, dobra, uczulenie. I jest to rozwiązanie tego konfliktu. Tutaj w momencie, kiedy rozmawiamy sobie na temat alergii, to przypominam, że wszystko, co dotyczy naskórka, będzie już fazą naprawczą. To, co my obserwujemy jako pokrzywka, jako świąt, jako wysypki, to właśnie będzie już przejaw tego, że gdzieś na jakimś głębokim poziomie nastąpiło rozwiązanie. Niestety być może nie do końca. Niestety być może jeszcze ten epikryzys nie nastąpił i dlatego nie możemy zaobserwować ostatecznej fazy uzdrowienia i po prostu coś się odbywa jak dzień świstaka, po prostu wracamy do samego punktu wyjścia. Co lato, za każdym razem, od początku ten sam konflikt. Dlaczego? Dr Hammer w germańskiej nowej medycynie nazwał to zjawiskiem szyny. Powiedział o czymś takim jak właśnie powtarzalność pewnych konfliktów, które być może w danej chwili nie są wywołane przez ten sam bodziec, który wywoływał je poprzednio, ale są w towarzystwie bodźca, który również wtedy działał. A więc mamy wakacje, dziecko wyjeżdża, taty nie ma, tata jest odseparowany, a więc dziecko doświadcza dwóch informacji jednocześnie. Nie ma taty, jest słońce. Następne wakacje pojawi się słońce, wystarczy jeden bodziec, a mózg automatyczny właśnie jak po szynie, jak po torach, będzie jechał w swoje i będzie mówił, aha, dobra,
Wtedy było cierpienie takie tego rodzaju, to ja już Ci dzisiaj też pokażę, co Ty wtedy przeżyłeś. Za każdym razem tak jakby chciał rozwiązywać to, ponieważ najprawdopodobniej gdzieś później ten tata w życiu się pojawił. Najprawdopodobniej to nie była już zasadnicza rozłąka, choć może też i należy takie przypadki również rozważyć, ale to mogło być coś krótkiego, tak jak mówię, dziecko się mogło rozstać z tatą na parę tygodni, ale właśnie to już zbudowało to wewnętrzne cierpienie. No i ta szyna po prostu będzie się odpalać. Jeśli ktoś z Was chciałby więcej posłuchać na temat alergii w świetle biologii totalnej, to jest webinar na mojej stronie, na którym bardzo dokładnie wyjaśniam cały mechanizm fazy aktywnej, fazy naprawczej, wszelkich alergii oraz w którym to webinarze odnoszę się do alergii na wszystko możliwe, co już tylko biologia totalna opisuje. No, chyba tylko bez skorupiaków, bo jeszcze wtedy na tamten moment nie myślałam o tym, że ktoś może być uczulony na skorupiaki, ponieważ nie jest to częsta alergia w naszym środowisku, tutaj w naszym kraju, ale okazuje się, że tak, można być uczulonym na skorupiaki, ale jak posłuchacie sobie tego webinaru, to myślę, że informacja, o czym mówi alergia na skorupiaki, będzie automatyczna, bardzo prosta do wyciągnięcia jako wniosek i nie ma już nawet co dogrywać tutaj tego dodatkowo. Tak czy inaczej, znam bardzo wiele osób, które z wszelkich alergii wyszły, bądź potrafiły na tyle uzdrowić siebie właśnie poprzez uświadomienie, poprzez rozwiązania, które niesie biologia totalna, że te zjawiska się nie powtarzają. A gdyby nawet, to są w stanie po prostu bardzo szybko zareagować tak, że nawet jeśli gdzieś jakaś alergia się pojawi, to natychmiast znika, dlatego że jest ten moment, aha, to o to chodzi, dobra, czyli widocznie zostało coś pod spodem jeszcze do uwolnienia, tak jak ja to zrobiłam właśnie w przypadku poparzenia ze słońcem. Ok, jedziemy sobie dalej. Tutaj widzę, że ktoś podrzucił dziękuję serdecznie za linki, chyba do tego webinaru o alergii, no to fajnie, to macie tam wrzucone, tak jak mówię, jest webinar o skórze ogólnie, jest webinar o alergii, jest webinar o nietolerancjach pokarmowych, bo to nie jest to samo, kochani, chcę powiedzieć, aczkolwiek oczywiście, że związane ze sobą, zwłaszcza jeśli byśmy rozważali różnice na temat alergii pokarmowych. Ten webinar o nietolerancjach pokarmowych to jest webinar, który nazywa się Jelito cienkie i nietolerancje pokarmowe i tutaj też bardzo serdecznie zachęcam, żeby sobie do tego zajrzeć. Dobrze. Wracam jeszcze na sekundkę do alergii na słońce. Znowu, możemy rozmawiać na temat oddzielenia od taty, bo to jest właśnie pierwotny, archetypowy konflikt rozłąki z energią męską, która jest dla nas właśnie ta oświetlająca i ogrzewająca, czyli właśnie to ciepło taty, ta jego miłość, to jego właśnie ukochanie, to jest właśnie to, za czym wtedy dziecko tęskni, ale oczywiście w tą rolę, w tą funkcję może wejść później następna osoba. A więc jeszcze raz, per analogia, chciałabym, żebyśmy rozumieli, że moment, kiedy ktoś rozdziela się ze swoją partnerką czy partnerem, również może przeżywać konflikt w podobnym odcieniu i ciało może to właśnie wtedy pokazać alergią na słońce, jeśli się to wydarzyło właśnie w okresie nasłonecznienia i mózg miał taką ekspozycję i mógł to po prostu zapamiętać. Więc wtedy pojawia się takie pytanie, że no dobrze, ale jeżeli na przykład rozstanie nastąpiło w październiku, a alergia na słońce pojawiła się dopiero w maju, czyli powiedzmy osoba zaobserwowała uczulenie na słońce u siebie w maju czy w czerwcu, czyli to jest ten moment właśnie, w którym zaczyna być ciepło, cały czas mówię o naszej szerokości geograficznej, ale moment, w którym doszukuje się tego etapu rozłąki, właśnie tego konfliktu separacji, który był triggerem tego konfliktu właśnie, który wywołał ten aspekt alergii, to dochodzi aż właśnie do poprzednich miesięcy jesiennych, właśnie niech to będzie ten październik, mówimy dzisiaj w październiku, nie? Tak. I wtedy właśnie trzeba sobie zadać pytanie, a czy nie było tam takiej historii przy tej rozłące, że na przykład pojawiła się ciąża, która była terminowana. Może właśnie teraz w maju, w czerwcu miało narodzić się dziecko. Może mózg automatyczny zapamiętał, że ten związek miał jeszcze jakąś przyszłość, że ten związek miał trwać, a nagle się rozpadł, doszło właśnie do rozłamu. Takich rzeczy szukajcie, kochani, bo może aborcja, bo może poronienie, bo może właśnie rozpad związku po takiej historii, a może to było tak, że na przykład prowadziliśmy razem firmę i planowaliśmy sobie, że w wakacje pojedziemy
tę firmę gdzieś rozwijać. Jakieś plany były, że właśnie, jak to się mówi przysłowiowo, urodzi się dziecko z tej firmy, właśnie wydamy na świat jakieś plony. A tu właśnie się okazało, że w międzyczasie firma się rozpadła, bo wspólnicy się rozeszli, właśnie jest ta rozłąka, jest to rozdzielenie. I ten moment, w którym właśnie my mieliśmy doświadczać tego splendoru, właśnie tutaj miały się narodzić owoce tej współpracy, właśnie nadchodzi latem i w tym momencie uczulenie na słońce. Tak czy inaczej cofamy się do etapu rozłąki, rozstania i to jest bardzo ważna informacja też do pracy w biologii totalnej. Na innych przykładach myślę, że sobie to przeniesiecie, oby Wam to posłużyło. No i oczywiście co? No, rozmawiamy tutaj o tym, że w tą rolę może wejść kochanek, kochanka, jakaś właśnie czuła osoba. Takie pytanie, które należy zadać osobie, która ma uczulenie na słońce w danej chwili. Pytanie, które ono może pomóc, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że ono pomoże. To jest pytanie, kiedy i kto kładł Ci ostatnio krem na plecy. Właśnie krem na słońce, krem przeciw słońcu, nie? Ten moment właśnie, kiedy ktoś komuś smaruje plecy kremem przeciwsłonecznym, to jest taki moment intymny, nie każdego o to poprosimy. Moment, w którym zadajesz pytanie komuś, a on sobie uświadamia, Boże, już nie pamiętam, kiedy to było, od ilu lat jestem sama, samotna, czy sam. Nikt mi nie kładzie kremu na plecy. Całe ciało mogę sobie sam wysmarować, ale pleców nie. No to jest taki moment, w którym właśnie doświadczamy ponownie tego poczucia straty, tej rozłąki, tej samotności, tego żalu, tej żałoby. I to jest jednocześnie moment uświadomienia właśnie, kiedy ta bolesna rozłąka nastąpiła, jednocześnie moment, w którym następuje pełne rozwiązanie i do tego staramy się doprowadzić. Także kochani, powodzenia w tych Waszych dociekaniach. Bądźcie dobrymi detektywami. Życzę Wam, żeby się to wszystko udało fajnie rozwiązywać. Ale jest to nie koniec jeszcze naszych rozważań na dziś i jeśli macie jeszcze siłę, to Was na chwilkę zatrzymam, bo chciałabym się odnieść jeszcze do witaminy D3. Tak jak mówiłam, że właśnie nasza mała dziewczynka, to nasze takie małe słoneczko, chciałabym powiedzieć, była inspiracją dla mnie w ogóle, żeby tego live'a poprowadzić. A mianowicie chcę Wam opowiedzieć historię i jeszcze odnieść się właśnie, a jak to się wszystko ma do tej witaminy D3 tutaj w biologii totalnej. Kilka tygodni temu, było to w środku wakacji, dostałam właśnie takie zapytanie od mojej dobrej znajomej, która mnie śledzi. Jeśli tutaj ogląda z nami live'a, to pozdrawiam serdecznie, bardzo, bardzo się cieszę i dziękuję za to zaufanie. Znamy się od bardzo wielu lat, ale ten kontakt jest bardzo rzadki, ale no właśnie, wiedziała, że jeżeli będzie potrzebować pomocy, to może zapytać. Ja oczywiście zawsze mówię, że jak mogę, to pomogę. Nie zawsze mogę, ale jeśli mogę, to chętnie i właśnie pytam, ale w czym rzecz? A ona mi mówi, słuchaj, w mojej rodzinie, u mojej siostry narodziło się malutkie dziecko, dziewczynka ma teraz 2 miesiące, no i właśnie trafiła do szpitala kilka dni temu z diagnozą przedawkowania witaminy D3. I ja sobie myślę, what? To my tu w Polsce zawsze, że tak powiem, użeramy się z tym niedoborem witaminy D3, ciągle tej witaminy D3 za mało, a tu nagle ktoś jednak może w ogóle spotkać się z przedawkowaniem i zaczęłam główkować, mówię, oczywiście, że tak, idziemy w to, trzeba dzieciakowi pomóc, dlatego, że dziecko jest już w zasadzie nieprzytomne, bardzo słabo reaguje, bardzo słabo kontaktuje, nie patrzy w oczy, zasypia, bardzo długo w ogóle śpi, ciężko je wybudzić, bez ład rąk, generalnie bardzo obciążona wątroba, bardzo obciążone nerki i w perspektywie następnego dnia badanie lekarskie, które ma określić stan serca, czy w ogóle z tym sercem będzie wszystko w porządku, czy też nie. No i oczywiście rodzice bardzo się martwią. Wiadomo, jak to każdy kochający rodzic chciałby dziecku pomóc, jak tylko się da, ale co zrobić, jeżeli poziom tej witaminy D3 był już dobrze ponad 100? Normy polskie określają poziom witaminy D3 do poziomu 50. To jest górna granica normy. Generalnie mówi się, że około 30. To jest ten poziom witaminy D3, który jest dla nas naturalny. Aczkolwiek chcę powiedzieć, że to jest bardzo, bardzo ciekawe, bo wielu naturoterapeutów mówi, że i 50 to jest za mało, że my moglibyśmy mieć troszkę wyższy poziom. Podobno w Stanach Zjednoczonych ten poziom jest mierzony jako górny na poziomie około 70. Teraz słuchajcie, ja Wam powtarzam informacje od osób, którym ufam, ale ja ich sama nie sprawdzałam. Ja tego najczęściej nie robię, bo ja się tym po prostu nie zajmuję, więc wybaczcie. Jeśli te zmiany gdzieś zauważycie, to piszcie, jak najbardziej tutaj informujcie się nawzajem. Ja też jestem za, ale też chcę powiedzieć, te informacje się też zmieniają,
Więc ten live będzie tutaj ileś lat, a te informacje, te normy mogą się zmieniać. Dlatego ja dzisiaj nie przywiązuję do tego wagi, tylko my musimy po prostu wiedzieć, że dawka powyżej 100 no to już jest dawka, która rzeczywiście jest zagrażająca. Bo o czym to mówi? To mówi właśnie o tym, że metabolizm witaminy D3 w organizmie przez wątrobę, przez nerki, finalnie jeszcze przez jelito cienkie już po prostu nie wyrobił. To było po prostu niemożliwe, dziecko było zatrute. No i chwilkę się zastanowiłam na temat tego, że witamina D3 w naszym organizmie w sposób naturalny produkowana jest ze słońca. Wiemy, że przez skórę, najczęściej właśnie przez górne partie ciała, czyli plecy, właśnie ramiona, twarz. To są właśnie te partie, które mają największe zdolności produkcji witaminy D3, ale oczywiście witaminę D3 przyjmujemy również z pożywieniem. To nie jest tak, że my ją wyłącznie syntetyzujemy w skórze. A więc właśnie też pytanie do matki. Okazało się, że matka suplementowała witaminę D3 swojemu dziecku, więc dziewczynka po prostu otrzymała jej najprawdopodobniej za dużo. Ale też znowu, idąc w ślad za biologią totalną, należy sobie zadać pytanie, dlaczego w ogóle doszło do takiej sytuacji. Mechanicznie, technicznie okazało się, że matka była źle poinformowana przez lekarza w ogóle gdzieś jakiegoś, czy to była, nie pamiętam, położna, która odwiedzała w domu, czy jakiś lekarz w przychodni rejonowej, wszystko jedno. Można by powiedzieć, że to był jakiś rodzaj błędu medycznego, ale znowu nie mnie oceniać i nie mnie dociekać. Ja po prostu tylko dostałam informację, stało się. Ruszajmy z kopyta, z tego miejsca, w którym jesteśmy, nie dochodząc jakby kto, gdzie, kiedy, bo to nie moja rola. I zastanówmy się, co to oznacza z poziomu biologii totalnej, bo jednak z jakiegoś powodu tej mamie musiało się albo pomylić, albo tej lekarce, a ta mama to zastosowała, a mogła zapomnieć podać tą witaminę D3, a jednak nie zapomniała, tylko podała tą witaminę D3, a może nadgorliwie podała jej trochę więcej. Teraz pytanie, dlaczego w niej ten program, żeby temu dziecku tak dużo tej witaminy D3 podać? No i finalnie właśnie dochodzi do tego przedawkowania. No więc zadaję to pytanie sobie, a potem właśnie podaję to dalej przez moją znajomą do rodziny, żeby pytała gdzieś u siebie, czy była agresja, czy była przemoc w rodzinie, albo tym bardziej interesuje mnie ten okres prenatalny dziecka właśnie, czy była jakaś przemoc, której ta dziewczynka doświadczyła bezpośrednio, matka, która była z nią w ciąży przez cały okres 9 miesięcy, ewentualnie czy doświadczyli tego wcześniej. Skąd moje wnioskowanie? Jeżeli witamina D3 jest syntetyzowana w skórze pod wpływem słońca i nagle jest jej za dużo, no oczywiście wiemy, że to jest w wyniku podania też jako suplement, ale dla mózgu w biologii na początku, my przecież nie mieliśmy kiedyś suplementów diety, pamiętamy, pierwszym źródłem witaminy D3 jest synteza przez nasze komórki skóry, więc idziemy w to, co biologia zapamiętała i na czym pracuje mózg automatyczny, bez w ogóle wątpliwości. No więc w takim razie, jeżeli to będzie odpowiedź na ogromną ekspozycję słońca, to my już wiemy, że to będzie odpowiedź na co? Odpowiedź na przemoc i na agresję ze strony męskiej. Ze strony męskiej, w zasadzie męskiej, ale oczywiście wiemy, że bierzemy pod uwagę ojca różnych mężczyzn, którzy mogą w tą rolę wejść, jak również i agresywne kobiety. To pamiętamy. I to właśnie przekazałam, mówię, słuchaj, było coś takiego, zwłaszcza interesuje mnie w ciąży. Rodzina zareagowała natychmiast. Bardzo dużo uwolnień, dużo płaczu, dużo rozmów, dużo uświadomienia, które tam nastąpiło, bo dużo osób było w to bardzo zaangażowanych. No i czego się dowiedziałam? W ciąży nie. Między tymi rodzicami jest zgoda, dużo miłości, dużo troski, jeśli chodzi o dziewczynkę, jeśli chodzi o nich samych, jeśli chodzi o rodzinę. Ale każdy z nich, czyli rodzice tej naszej małej bohaterki, sami doświadczyli bardzo dużo przemocy ze strony swoich ojców, czyli dla dziewczynki to już będą dziadkowie, ale oni w momencie, kiedy sobie to wszystko uprzytomniają, to po prostu tak jakby stawali się małymi dziećmi. Moment, kiedy uświadamiają sobie, że u nich w domu od zawsze był alkoholizm, była ogromna przemoc, a ojciec tej małej dziewczynki doszedł w swoich wspomnieniach do historii, w której ojciec ganiał matkę z nożem. I on był tego świadkiem jako małe dziecko. I tych historii było więcej, nie tylko jedna. Ta matka naszej małej również doświadczyła takich historii przemocowych ze strony swojego ojca, ale tam i u dziadków się bardzo dużo działo takich rzeczy. Słuchajcie, jak to dziecko przyszło tu na świat nam to pokazać, jak to dziecko przyszło od samego początku, słuchajcie, 2 miesiące dziewczynka, ona już uzdrawia całe pole rodzinne, po prostu zachwyt totalny. Ona powiedziała, zajmijcie się tym, bo ja w takiej rodzinie, gdzie jest takie wspomnienie, to w ogóle chyba nie chcę żyć, ja już sobie po prostu tu odlatuję.
Ja jestem słoneczkiem, ja jestem światłem, ja nie chcę żyć w historiach przemocowych. Ci rodzice zrobili naprawdę genialną robotę. Oczywiście poszedł dekret do czytania. Kto nie zna, niech napisze, będę o tym wyjaśniać. Oczywiście listy uwalniające, oczywiście historia symboliczna, a więc właśnie wszystkie narzędzia takie, które jeszcze pomagają, pozwalają przeprogramować pole rodzinne, pole informacyjne każdej z tych istot, która tutaj w tym systemie funkcjonuje. I słuchajcie, następnego dnia to naprawdę było podobnie. Ja dostaję informację, że spadł poziom witaminy D3 u dziecka gwałtownie do poziomu 78 czy coś takiego, że dziewczynka wybudziła się, że gaworzy, że się uśmiecha, że rusza rączkami, nogami. Badania pani doktor wykazały, że z sercem jest wszystko w porządku, nie było tam żadnych zakłóceń. I jestem w kontakcie z tą rodziną do dziś. Wczoraj zapytałam właśnie, jak tam sytuacja, a więc poziom witaminy D3 u dziecka jest w tej chwili na poziomie troszkę powyżej 60, cały czas spada. Dziecko nie wykazuje żadnych zmian, żadnych defektów, żadnych dysfunkcji, rozwija się prawidłowo i wszystko idzie w dobrym kierunku. Wspaniale, gratuluję. Rodzice zrobili robotę. I tu właśnie dla nas bardzo ciekawa informacja, że jeżeli witamina D3 w przedawkowaniu, właśnie w nadmiarze, mówi o tych historiach, a mamy dowód na to. I ja wiem, że jeden dowód to nie jest statystyka. Ja wiem, że tak naprawdę, żebyśmy my mogli stworzyć tutaj statystykę, to ja nawet gdybym miała 100 podobnych czy 1000 podobnych przypadków, to nadal jestem poza błędem statystycznym. No niestety tak to dzisiaj wygląda, a przecież wiecie, że nie mam takiej możliwości, żeby takie badania prowadzić. To tak naprawdę nie powinnam w ogóle się wychylać, ale ja myślę sobie, co raz uczynił jeden człowiek, może i uczynić następny. Z innego poziomu tutaj występuję do Was. Nie mówię do Was jako naukowiec i wiecie, że porzuciłam karierę naukową, że przestałam robić doktorat, a weszłam właśnie tutaj, żeby mówić z poziomu intuicji, z poziomu prawdy serca, z poziomu doświadczenia i chcę właśnie tym się dzielić. Próbujcie. Nie mówię, że to będzie zawsze 1 do 1, ale po tym wszystkim, co powiedziałam tutaj przez godzinę i 20 minut, jestem przekonana, że każdy z Was będzie potrafił wyciągać swoje własne wnioski. Stworzyć tarczę na słońce, wszystko jedno w jakiej formie, czy przez melaninę, czy przez wysoki poziom witaminy D3 i nawet jeśli to będzie fizyczne przedawkowanie, to zawsze będzie odpowiedzieć na agresję, a z kolei w drugą stronę, jeżeli jest niedobór, no i teraz przechodzimy do niedoborów witaminy D3, bo nie mówię o niedoborze słońca czy o alergii na słońce. Mówimy teraz o tej witaminie D3. No to jasno jak słońce, sik, że mówimy tutaj o tym, że tej energii męskiej zabrakło. Zabrakło tej dobrej energii męskiej w tym dobrym wydaniu. Zabrakło właśnie tego tatusia, tego właśnie kochanego, tego, który ogrzewa, tego, który uczy. Ojciec jest ten, który wprowadza nas w życie. Ojciec jest ten, który prowadzi za rękę. Ojciec jest ten, który pokazuje drogę. Ojciec jest ten, który dodaje odwagi do wyjścia w świat na zewnątrz. To jest ten, który promieniuje swoją energią, cały czas zasila, cały czas daje zaplecze do tego, żeby właśnie ruszyć do przodu i zawsze każdy z nas chce mieć właśnie tego mocnego, tego takiego archetypowego ojca, który będzie nas po prostu wzmacniał. Te powszechne niedobory witaminy D3 to jest właśnie o tym, że takiego ojca nam zabrakło. Być może w dodatku był ten przemocowy, więc jakby nie dość, że niedoboru witaminy D3 to jeszcze właśnie jakieś znamiona na skórze, a być może nie ma znamion, być może to nie jest historia przemocowego ojca, tylko właśnie nieobecnego. Tego, który przychodził do domu i się niczym nie interesował, tego, który był obecny, nieprzytomny, tego, który był nieobecny, tego, który zdradzał, który, nie mówię, że tylko i wyłącznie w sposób seksualny, tylko matkę, ale całą swoją rodzinę, bo właśnie inne priorytety, bo co innego było dla niego ważne w życiu. Więc ten właśnie nieobecny, on będzie cały czas gdzieś podprogowo stymulował nasze ciało do tego, żebyśmy my, nawet jeżeli gdzieś przyjmujemy witaminę D3 w pożywieniu, nawet jeśli suplementujemy witaminę D3, że my jej po prostu nie przyswajamy. Tu bym chciała się odnieść troszeczkę do takiej wiedzy z medycyny, właśnie do wiedzy, którą głoszą tutaj naturoterapeuci, lekarze. To jest dla nas jednak ważne, żebyśmy wiedzieli i właśnie tutaj dziękuję Patrycji Bąkowskiej, bo bardzo mnie w tym wsparła.
właśnie ona mi powiedziała, że tak naprawdę całe to przyswajanie, w ogóle cała produkcja, metabolizm i przyswajanie witaminy D3 w naszym organizmie odbywa się w kilku etapach. I oczywiście właśnie, no po pierwsze produkcja w skórze albo suplementacja bądź przyswajanie z pożywieniem to jest jakby pierwszy etap, ale pytanie właśnie co później dalej. Okazuje się, że właśnie my tą witaminę D3, którą w jakikolwiek sposób wyprodukujemy, zawsze przekierowujemy do wątroby. Ta witamina trafia najpierw do wątroby po to, żeby później została przekształcona w taką formę 25OH i to jest ta forma, którą my oznaczamy w badaniach laboratoryjnych, czyli właśnie wtedy, kiedy chcesz zrobić sobie badanie i zmierzyć poziom witaminy D3 w organizmie, to jak zobaczysz właśnie tam na papierze analitycznym będzie napisane właśnie 25OH w nawiasie D, nie? To znaczy właśnie, że to jest ta forma, którą my jesteśmy w stanie zmierzyć. Dlaczego? Dlatego, że to jest właśnie ta forma, do której przekształca wątroba witaminę D3 i potem uwalnia ją do krwiobiegu właśnie w tej postaci. Dlatego z krwi my jesteśmy w stanie ją pobrać i sobie ją po prostu zmierzyć. Ale to jeszcze nie jest koniec. Właśnie okazuje się, że to nadal nie jest jeszcze ta najbardziej nam potrzebna forma witaminy D3, którą my później wykorzystujemy w procesach metabolicznych i też hormonalnych, należy powiedzieć, przede wszystkim w naszej gospodarce fosforanowo-wapniowej, ale też właśnie i w całej, no, jakby w całym ukierunkowaniu szlaków metabolicznych związanych z kondycją naszych kości, bo to tam właśnie ta witamina D3 będzie odgrywać dużą rolę, tylko że ona wtedy właśnie odgrywa rolę w formie tak zwanego kalcytriolu. Tutaj się wspieram notatkami, to nie jest informacja, którą ja wykorzystuję na co dzień, nie sądzę, żebyście Wy wykorzystywali, ale właśnie co jest dla nas ważne, kalcytriol, czyli triol, to jest właśnie już ta forma D3. Tri już pojawia się w samej nazwie, to jest już łatwe w temacie, dlatego właśnie witamina D3, tylko że żebyśmy my otrzymali tą formę właśnie D3, to jeszcze ta forma, która była wcześniej, 25OH, która powstała w wątrobie, musi trafić do nerek. Nerki są kolejnym organem, który bierze udział w tym metabolizmie witaminy D3 i jeszcze dokładają tam coś od siebie i dopiero wtedy uwalniają taką formę, która jest już wreszcie do przyjęcia dla nas, którą my przyswajamy do końca i która właśnie bierze udział w tej naszej gospodarce, tak jak powiedziałam, głównie fosforanowo-wapniowej. To oczywiście jest też ważne, żebyśmy pamiętali, że żeby dobrze funkcjonowała witamina D3 w naszym organizmie, to dobrze muszą funkcjonować hormony tarczycy i przytarczyc i to jest dla mnie bardzo ciekawa informacja w kontekście słońca i za sekundkę się do niej też odniosę, dlatego że zarówno kalcytonina, jak i parathormon, czyli właśnie hormony produkowane, kalcytonina przez tarczycę, parathormon przez przytarczycę, one właśnie regulują stężenie wapnia i fosforu we krwi. Jeden hormon obniża, drugi podwyższa, naprzemiennie właśnie. Na tym polega regulacja. Jak jest za dużo, trzeba obniżyć, jak za mało, trzeba podwyższyć. Ma być po prostu cały czas stały poziom normy tego jonowego wapnia, który jest w krwiobiegu, tak samo i fosforu, no ale oczywiście jeżeli dzieje się coś z kośćmi, to oczywiście należy to przekierować gdzieś tam dalej. Witamina D3 bierze w tym duży udział, ale oczywiście witamina D3 bierze dużo udziału również i w innych naszych procesach, właśnie między innymi w wątrobie i między innymi w jelicie cienkim. I tu znowu odsyłam do specjalistów. Posłuchajcie mądrych ludzi, którzy się w tym specjalizują, którzy przytaczają badania naukowe, bo cały czas ta wiedza się bardzo poszerza i my mamy tutaj nowości na ten temat, ale dla mnie będzie to po prostu informacja o tym, jak bardzo ta zasada męska jest istotna w naszym życiu i funkcjonowaniu oraz w harmonii całego naszego organizmu. Bo wychodzi na to, że wszelkie konflikty wątroby, jakie przeżywamy, również mogą wynikać z tego zaburzenia relacji z naszym ojcem albo męskim w naszym życiu. Czy tym męskim pierwiastkiem w nas, czy tym mężczyzną, który się pojawia w naszym życiu, w którejkolwiek w postaci. Przejrzyj to sobie, prześledź to sobie, zobacz właśnie na czym to polega. Dla mnie bardzo ciekawą informacją było właśnie to, żeby się dowiedzieć, to było dla mnie ważne, dlaczego często jest tak, że jak my doświadczamy poparzenia na słońcu, to bardzo często kończy się to biegunką. Nie jest to reguła, że zawsze, ale okazuje się, że często jest tak, czyli właśnie osoby, akurat to nie był mój przypadek, to też chcę powiedzieć, że dla mnie to było bardzo ciekawe, ale dlatego, że właśnie miałam to w świadomości, bo przerabiałam to gdzieś kiedyś, ileś lat temu wcześniej na jakimś tam innym przypadku i to akurat zapamiętałam, więc to mi też pokazuje, jak uświadomienie działa. To jest fajne, ale to taka była dygresja tylko. Natomiast teraz właśnie do czego zmierzam. Ja myślałam, że to jest trochę tak,
że w momencie, kiedy mamy zbyt dużą syntezę witaminy D3, właśnie przez tą ekspozycję na słońce, czyli właśnie poparzenie słoneczne, tym bardziej pokaże nam, że ta ekspozycja na słońce była zbyt długa, no to w tym momencie właśnie jelito cienkie będzie miało biegunkę po to, żeby właśnie tą witaminę D3 po prostu usunąć, bo ona jest po prostu w nadmiarze, ale okazuje się, że nie, bo te szlaki metaboliczne są takie, że ta witamina D3, ona sobie właśnie jak piłeczka ping-pongowa przechodzi właśnie z wątroby do nerek, gdzie ona trafia do tego jelita cienkiego, ale dużo ważniejsze jest to, że do tego jelita cienkiego trafiają różnego rodzaju toksyny, które powstają w naszym organizmie w stanach zapalnych, ponieważ poparzenie słoneczne jest po prostu niczym innym jak stanem zapalnym. W stanie zapalnym, który powstaje w naszym organizmie, nie dość, że właśnie odczuwamy ból, nie dość, że widzimy te pęcherze, które się tworzą, właśnie one podchodzą płynem i pytanie, a czy ktoś się zastanawiał, co to za płyn? Tam jest właśnie bardzo dużo różnego rodzaju kwasów, które się uwalniają, właśnie są po pierwsze aktywowane, po drugie syntetyzowane w procesie poparzenia. Organizm mówi alarm, alarm, za dużo tego słońca, coś tu jest nie tak. My już dzisiaj wiemy z poziomu biologii totalnej, dlaczego za dużo, bo ktoś przeżywał wewnętrzny konflikt, za dużo męskiej energii w negatywnej formie. W dobrej formie chyba nigdy nie będzie za dużo, w negatywnej formie owszem, a więc dlatego w ogóle doszło do tego poparzenia. A więc obrzęk, oczywiście później to złuszczanie tego naskórka, to o czym mówiłam. No oczywiście niestety czasami tak długotrwałe uszkodzenia skóry, które mogą później dawać też i zbliznowacenia, no ale to już są w ogóle inne historie i zawsze będą pokazywały stopień zaawansowania konfliktu, czyli po prostu jak bardzo poważna jest dana choroba, jak bardzo poważny jest program. No ale też właśnie tutaj patrzymy sobie, że w trakcie, kiedy tworzy się ten stan zapalny, powstają różnego rodzaju kwasy, co mi Patty tutaj podrzuciła. Kwas arachidowy, kwas mlekowy to ten, który powstaje przy zakwasach, jak ćwiczymy, jak trenujemy. Znowu widzicie, jaki właśnie podobny mechanizm. Nawet kwas hialuronowy, o czym nie wiedziałam, to jest dla mnie bardzo ciekawe. Oczywiście cytokiny prozapalne, prostaglandyny, różne reaktywne formy tlenu, czyli te tak zwane wolne rodniki, to wszystko to są dla nas toksyny, słuchajcie. To wszystko później będzie wiązane przez inne związki chemiczne, które będą miały za zadanie to wychwycić z tych chorych tkanek i po prostu przekierować to gdzieś dalej po to, żeby to wydalić. Najlepszą formą wydalania będzie wydalenie tego przez jelito grube, ale oczywiście, żeby to można było wydalić przez jelito grube, musi przejść przez jelito cienkie. Jeżeli już w jelicie cienkim wiemy, że jest za dużo toksyn, to wtedy będzie silny sygnał do oczyszczenia organizmu, powstanie efekt biegunki i to jest właśnie wyjaśnienie tej historii związanej z nadmiarem słońca w naszym życiu i biegunką po poparzeniach słonecznych. Mam nadzieję, że wyjaśniłam to już najbardziej jak się tylko dało, a tutaj tylko do dodania jeszcze ewentualnie jest informacja na temat tego wstrząsu hipowolemicznego. To też pewnie wiecie, czyli taki obrzęk właśnie, który powstaje i jednocześnie odwodnienie. Generalnie mówimy o tym, że przy poparzeniach słonecznych często następuje odwodnienie, ale zastanawiamy się, jak to jest możliwe. Przecież tutaj mamy tyle tych pęcherzyków z wodą, a tu nagle odwodnienie. Ale tak, no właśnie, bo jeżeli właśnie nagle gospodarka wodna jest ustawiona przez układ limfatyczny, przez nerki nasze, które tym sterują, w ten sposób, że właśnie wodę musi wyprowadzić na zewnątrz, to odbiera właśnie tą wodę z krwi, z naczyń krwionośnych właśnie w tym momencie. W tkankach znajduje się obrzęk, ale hipowolemia w organizmie. Także mechanizm jasny, wyjaśniony, a my co wiemy? A my wiemy właśnie, że w momencie, kiedy jest nadmiar ojca, to jest niedobór matki. Znowu, jeżeli woda będzie symbolizowana, będzie symbolizowała mamę, będzie symbolizowała energię żeńską tym razem, bo wiemy, że woda i ogień to są przeciwieństwa. To znowu jest informacja, która płynie z tradycyjnej medycyny chińskiej w pentagramie. Wiemy, że żywioł wody jest związany z mamą archetypowo, ale oczywiście też jest tą kobiecością i zasadą żeńską. No to tutaj widzimy, że wtedy, kiedy mamy do czynienia z hipowolemią, właśnie z tym wstrząsem w organizmie, to mamy do prześledzenia już nie tylko to, że był nadmiar ojca, ale też właśnie gdzie była mama, czy nie było tak, że była nieobecna, czy nie było tak, że się ukrywała, czy nie było tak, że nie stanęła w obronie, w ogóle no co z nią było, co było nie tak właśnie w tej relacji dziecka z matką albo z ojcem i oczywiście to mogą być historie, które pojawiają się potem w życiu dorosłym, nie tylko mówimy tutaj o dzieciach. Okej. No i teraz słuchajcie, w zasadzie z takich właśnie najważniejszych rzeczy, które chciałam dzisiaj przekazać, to tyle, ale to jeszcze cały czas nie jest koniec na temat tych informacji drobnych, takich właśnie ciekawostek, które może dać nam biologia totalna na temat naszej relacji ze Słońcem.
Jest jeszcze jedna gałąź biologii totalnej, do której chciałabym się odnieść. Mam na myśli Biotarota, którego wiecie, że też uczę. I bardzo bym teraz chciała do osób, które pierwszy raz o tym słyszą, zaapelować o to, żebyście dali mi szansę i nie uznawali, że teraz tutaj popłynie jakaś wiedza psiejsko-czarodziejska, ezoteryczna i nie wiadomo skąd. Absolutnie nie. Opowiadam o tym bardzo dużo na swoim kursie Biotarot. Spod moich skrzydeł w tej chwili wyszło ponad 300 kursantów, biotarocistów, którzy właśnie przez ten kurs przeszli i zdobywają tą wiedzę i każdy z nich, jak jeden mąż, po prostu powtórzył, rzeczywiście to jest po prostu wiedza, to jest po prostu nauka. To nie jest żadne ezopiezo, nie wiadomo co. To jest właśnie moment na to, żeby powiedzieć, tarot został odczarowany po prostu tak jak w medycynie chińskiej pewne rzeczy mamy podzielone na 5 kawałków, bo jest 5 żywiołów. Tak samo w biotarocie mamy podzieloną całą naszą rzeczywistość na 22 kawałki i naszą rolą jest tylko i wyłącznie dowiedzieć się, co jest w którym kawałku, żebyśmy rozumieli, jak interpretować choroby właśnie z poziomu biotarota. Biotarot jest po prostu kolejnym narzędziem, które stosujemy. Możemy je zastosować, nie musimy. Kto chce, to sobie z tego coś weźmie, kto nie, to nie. I ja też tutaj nikogo do tego nie przymuszam i nawet nie namawiam, ale jest to bardzo ciekawe i pewne informacje do nas dochodzą. No i chcę powiedzieć, że nie da się poprowadzić webinaru pod tytułem Słońce w biologii totalnej bez wyciągnięcia jednej z kart Biotarota, karty Słońca. I nawet zobaczcie, wydrukowałam tutaj dzisiaj taką planszę, żeby Wam pokazać. W tarocie marsylskim, na którym pracuję, to jest właśnie ta karta 19, Słońce, którą tutaj widzimy. Słońce będzie archetypem Ojca, a Słońce będzie archetypem energii męskiej, ale to, co jest dla nas bardzo, bardzo istotne, to to, że to jest karta wysoka, to nie jest karta, która jest na początku talii, a dla nas w tarocie to będzie miało ogromne znaczenie, jaka jest pozycja konkretnych informacji w karcie, no bo co innego pierwsze karty, które jakby są dopiero początkiem tej drogi tarota, co innego te karty wysokie. Jeżeli wszystkich mamy 22, a tak naprawdę 21 i 0, ostatnia karta, czyli głupiec, tak naprawdę to jest karta, która nie ma swojego numeru, więc gdybyś zakończyć na 21, to 19 poprzedzone to już jest tylko 2 czy 3 karty wstecz, a więc wysoka karta. Według Żodorowskiego, i tutaj to jest bardzo ciekawe, też się chcę do tego odnieść, Aleksandr Żodorowski, który w ogóle jest mistrzem i nauczycielem, bardzo mu dziękuję tutaj z ogromną wdzięcznością za jego książkę, którą napisał Droga Tarota. Notabene mówię teraz, że ta książka ukaże się w języku polskim wreszcie po wielu latach oczekiwania w grudniu w tym roku. No, mówi się przełom jesieni i zimy. Dobra, dajmy szansę, że niech to będzie jeszcze w tym roku, niech to będzie grudzień. Jak tylko się to ukaże, to ja o tym Was na pewno poinformuję, bo warto. To jest po prostu nauka o życiu, co tu dużo mówić. Taki właśnie piękny, symboliczny język, który do nas przemawia. Wiadomo, że jeden obraz to 1000 słów i dużo, dużo można powiedzieć. No właśnie. Więc teraz do czego zmierzam? Żodorowski powiedział, że tak naprawdę jak się prześledzi informacje z tej karty 19, z tej karty Słońce i z karty 20, która po niej następuje, karta sądu, czy według niektórych sądu ostatecznego, te karty powinny być zamienione miejscami. On tak wysoko plasuje tą kartę 19 i tak dużo mocy jej przydaje, że uważa, że tak naprawdę powinna przeskoczyć w swojej talii. Bardzo odważne stwierdzenie w świetle tego, że tarot ma około 4000 lat, choć oczywiście są przekazy, które mówią o tym, że zaistniał w XVI wieku. No ale te przekazy się różnią. Pierwsze doniesienia są ze starożytnego Egiptu i właśnie zdaje się, że to chyba starożytni kabaliści coś mają tutaj więcej do powiedzenia niż tylko włosy tarociści. No ale to już jakby właśnie o historii tarota czy biotarota opowiadam więcej na swoim kursie. Kto jest zainteresowany, to odsyłam i serdecznie zapraszam. Będę to też bardzo rozwijać. Jak słyszeliście wcześniej, w tej chwili już jeździmy na zjazdy i praktykujemy to osobiście, co przynosi nam bardzo dużo radości i też daje fajne owoce, bo po prostu można sobie odkryć dużo swoich konfliktów, historii. W biotarocie właśnie nie wróżymy, a staramy się odkryć przyczynę naszych osobistych konfliktów, w których znajdujemy się, w tym właśnie też i chorób. Także jest to bardzo, bardzo pomocne narzędzie. No i teraz słuchajcie, jak patrzę sobie na tą kartę 19, jeszcze raz właśnie sobie tutaj odwrócę dla Was tą kartę,
to co mogę tutaj zauważyć? Zauważam te wielkie promienie, no bo umówmy się, no głowa tego Słońca jest centralną postacią tutaj w tej karcie i ona będzie dawać główne informacje. Znowu właśnie to, że z jednej strony dostajemy wiedzę, z jednej strony dostajemy naukę, z jednej strony dostajemy prowadzenie, ale z drugiej strony możemy dostać właśnie to trochę przypalenie, właśnie trochę tej agresji, choć znowu, tak jak mówię, tylko i wyłącznie w negatywnym wydaniu. To Słońce tak jakby wyrzucało te nasiona. Widzimy, że właśnie kapią te łezki, te promyki Słońca. Słuchajcie, no to trochę tak właśnie jest, jak spojrzymy w nasze Słońce, choć nie można w nie spojrzeć, nie uda nam się w nie spojrzeć do końca, ale powiedzmy, gdyby udało nam się gołym okiem, czy jakimś uzbrojonym w to Słońce zajrzeć, to zobaczymy, że właśnie te promienie rozchodzą się, one są coraz słabsze, oczywiście im dalej od rdzenia Słońca i mają właśnie takie emanacje takich właśnie promyków, takich właśnie kropelek, no a potem na końcu fotonów światła, które do nas docierają, które nas karmią, które nas odżywiają. I to jest właśnie coś, co będzie opowiadało o rytmie w naszym życiu. I to jest bardzo cenna informacja, którą chcę dołożyć do tego wszystkiego, co w naszych rozważaniach do tej pory, a mianowicie jedną z informacji, którą należy rozważyć, którą należy przyjąć i bardzo prześledzić w swoim życiu, kiedy tylko mamy problemy ze Słońcem, i to chcę już teraz powiedzieć, problemy natury ogólnej, to już w tym momencie ja nie mówię o tym, czy to będzie właśnie poparzenie słoneczne, czy to będą jakieś plamy słoneczne na twarzy, czy to będzie kwestia tego, że ktokolwiek nie wyjedzie na wakacje, zawsze gubi okulary przeciwsłoneczne, albo za każdym razem zapomina czapki i musi sobie kupić następną, czy za każdym razem musi kupić następny kapelusz. No przecież to też jest problem i też związane ze Słońcem, a są takie osoby, wszystko wezmą, wszystko pamiętają, akurat tego jednego nie, a więc jest jakiś temat. Zawsze, kiedy jest jakiś temat ze Słońcem, zadaj sobie pytanie, czy żyjesz w zgodzie z własnym rytmem? Czyim rytmem w życiu żyjesz? Czy to jest Twoje tempo? Czy to jest dla Ciebie? Czy Ty właśnie chcesz to robić, czy nie? To właśnie o tym jest, jeśli rozmawiamy o Słońcu, bo Słońce tak naprawdę pulsuje, ono tętni życiem, ono właśnie wysyła do nas fale słoneczne. Światło ma naturę falową, też mówimy korpuskularno-falową, ale ma ten element fali w sobie. Każda fala będzie płynąć do nas w jakimś rytmie, tak jak fale oceaniczne, tak jak fale morskie, tak jak fala dźwiękowa. My musimy zobaczyć, że pod wpływem tych fal słonecznych cała roślinność i w ogóle całe życie na Ziemi również faluje. No, łatwiej nam oczywiście będzie to zobaczyć w skali makro, czyli wtedy, kiedy popatrzymy sobie, że Słońce wschodzi i Słońce zachodzi. Piękne zachody Słońca, piękne wschody Słońca. Oczywiście wiemy, że każdy wschód Słońca, który uda nam się zaobserwować, aktywuje naszą szyszynkę. O tym też kiedyś będę chciała porozmawiać i szykuję się do live'a Szyszynka w świetle biologii totalnej. Kiedyś może zrobimy sobie tutaj takie spotkanie, jeszcze też porozważamy, bo też myślę, że bardzo ciekawe. Przy zachodach Słońca już tego nie uzyskamy, to już nie ten efekt, ale tak czy inaczej patrzenie na Słońce w chwili, kiedy jest to możliwe, a więc tylko przy okazji wschodu i zachodu, bo w każdej innej chwili już później nie, jest dla nas bardzo uzdrawiające i bardzo odżywcze. Ale właśnie podkreślam tą wartość rytmiczności. Wschód i zachód, pory roku, to już będzie właśnie ta cykliczność roczna. My mamy różne cykle, w których my żyjemy, ale tak naprawdę one są podporządkowane cyklom Słońca i oczywiście też cyklom Księżyca. O tym należałoby zrobić osobny live. Nie wiem, czy zrobię kiedyś live'a Księżyc w świetle biologii totalnej, ale może gdzieś kiedyś, czemu nie. W każdym razie dzisiaj na świeżo po powrocie z wakacji o Słońcu. Jak rozmawiamy o rytmie, to oczywiście nie możemy zapomnieć o naszej tarczycy, bo to tarczyca właśnie odpowiada za przyspieszanie i zwalnianie w naszym życiu. Do tego też się kiedyś odniosę solidnie, bo to zasługuje na bardzo duże rozwinięcie. Myślę, że nawet nie w formie webinaru, a kursu całego i też szykuję się do tego, uwierzcie. A dziś właśnie wzmianka, ale bardzo istotna, a mianowicie, że osoby, które mają zaburzenia tarczycy, różnego rodzaju choroby właśnie, a zwłaszcza mam na myśli w tej chwili nadczynność czy niedoczynność, bądź przy Hashimoto czasem obserwujemy zmienność, że jest raz nadczynność, raz niedoczynność i ta cykliczność, która właśnie się powtarza, to właśnie są osoby, do których ja to pytanie kieruję najbardziej. Czyim rytmem żyjesz? Dlaczego nie swoim?
czy żyjesz w zgodzie z własnym rytmem, czy nie, a jeśli nie, to dlaczego i co by się musiało stać, żeby wejść we własny rytm, bo tak naprawdę z poziomu natury to jedyną usprawiedliwioną osobą, która nie żyje w zgodzie ze sobą i ze swoim rytmem, będzie matka małego dziecka, która musi się budzić w nocy, żeby je karmić. To będą młodzi rodzice, którzy opiekują się tym oseskiem i oni nie mają wyboru, ale oczywiście w skali życia to trwa tylko chwilę, to trwa parę miesięcy. Gdzieś w którymś momencie rodzina nabywa własnego rytmu, uczy się żyć w zgodzie z własnym rytmem, dziecko wchodzi w rytm rodziny i zaczynamy wszyscy pulsować w tym samym tempie. To jest dla nas zdrowe, to jest właśnie to, co powoduje, że właściwie pracuje zarówno nasz układ hormonalny, jak i układ nerwowy później. To jest właśnie o Słońcu. Wszelkie zaburzenia relacji z energią męską, z zasadą męską w naszym życiu i dlatego już nie chcę powiedzieć, że to jest tylko o ojcu, ale w ogóle o zasadzie męskiej, mogą wpływać na zmiany rytmu w naszym życiu i tutaj właśnie ten odcinek, taki mały wycinek, na który też bym chciała spojrzeć, tego patriarchalnego świata, tego właśnie czasem psychopatycznego nacisku, tego narcystycznego ciśnienia, które czasem jest tworzone gdzieś. Prześledźcie sobie, zobaczcie, czy to nie jest jakiś klin, który właśnie też blokuje wejście we własne życie i życie własnym oddechem, właśnie własnym rytmem, dlatego że w obliczu osób przemocowych, w obliczu osób narcystycznych, manipulantów, i psychopatów, my nie jesteśmy w stanie się dobrze rozwijać. My nie jesteśmy w stanie być zdrowi, dlatego że właśnie nie żyjemy w zgodzie z własnym rytmem. I o tym uczy nas ta karta 19 z Biotarota, o tym uczy nas Słońce, o tym uczy nas natura. Jak popatrzycie sobie na tą kartę, to zobaczycie jeszcze, że to jest też o komunikacji. Dzisiaj się tym nie zajmę, ale wzmiankuję, bo to też ma bardzo duże znaczenie, a więc też rozmowa właśnie, jak ta komunikacja wygląda, czy nie jest przemocowa, czy można się dogadać, czy nie można, czy jest mur, widzimy tam z tyłu, że jest ściana, czy jest mur w tej komunikacji, w tym porozumieniu, czy nie, to jest właśnie też o tym. No i taka maleńka sprawa, ale nie bez znaczenia, staram się przybliżyć to do kamery najbardziej jak się da. Zwróćcie uwagę na to, że jedna z tych postaci, właśnie tutaj mówimy o bliźniakach w tej karcie, o, tak może odwrócę, będzie lepiej, ma 3 pieprzyki na brzuchu, właśnie takie 3 znamiona, to też jest właśnie informacja o czerniaku. Każda choroba, o której rozmawiamy, ma swoje odzwierciedlenie w Biotarocie, trzeba tylko wiedzieć, jak to znaleźć i gdzie tego szukać. Wszystko, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, jest zapisane tutaj również, właśnie w tej karcie. Wdzięczność ogromna do moich poprzedników, którzy są nienazwani. My nie jesteśmy w stanie dzisiaj podziękować imiennie, bo Żodorowski również tą wiedzę otrzymał od swoich nauczycieli, a oni od swoich nauczycieli, więc to do nich właśnie wszystkich kierujemy tutaj tą wdzięczność. Dlatego, że pokazali nam, jak rozumieć świat, jak rozumieć rzeczywistość, jak łączyć wszystko ze wszystkim właśnie w taki sposób, który jest logiczny, który jest po prostu biologiczny. Zachęcam Was do studiowania, zwłaszcza, że w momencie, kiedy popatrzymy sobie na tą kartę 19, to wiemy, że ona jest związana również z tą częścią ciała, którą jest potylica i tylna część głowy. Ta głowa tutaj, kark, w zasadzie można powiedzieć szyja, kark, ale tylko ta część z tyłu, czyli właśnie zobaczcie, jakie to jest ciekawe, tam, gdzie wiemy, że w mózgu znajduje się kora wzrokowa, czyli właśnie nie jesteś w stanie nic zauważyć, nie jesteś w stanie wzrokiem, tym zmysłem wzroku niczego odebrać, jeżeli nie ma światła. To właśnie ta karta odpowiada za tą część ciała. Wow, jestem w zachwycie, jak to jest wszystko ze sobą powiązane. Tak, 19 karta, jeżeli właśnie gdzieś ktoś robi rozkłady, jest związana z głową, ale właśnie tak jak mówię, z karkiem i z potylicą. Strach na karku, paranoja to również są właśnie te elementy, które możemy tam odnaleźć. Ten czubek głowy, o którym tutaj również należy porozmawiać, no bo głowa to głowa i całość się liczy, to jest właśnie to, co bierzemy pod uwagę w 20 karcie, a Żodorowski by to zamienił miejscami. Myślę, że też może i dlatego, że stara kabalistyczna tradycja opowiada o tym, że właśnie tam w tej potylicznej części naszej głowy gdzieś kiedyś dawno temu znajdowała się kość nazwana luz. Luz. Luz to światło. Inna nazwa Portugalii to Luzytania.
właśnie kraina światła. Podobno najjaśniejsze słońce, jak jesteśmy w stanie zobaczyć w Europie, to jest właśnie światło w Portugalii. Byłam kilka lat temu. Bardzo dziękuję Kasi i Robertowi Ruszkiewiczom, którzy mnie tam zaprosili wtedy i właśnie poopowiadali bardzo dużo ciekawostek na ten temat. Tak, właśnie tam zapamiętałam właśnie, że to światło dociera do nas najmocniej. Dlaczego to jest takie ważne i dlaczego o tym wspominamy? Bo dzisiaj nasi lekarze anatomii czy naukowcy nie są w stanie tej kości odnaleźć. Ona w jakiś sposób w procesie ewolucyjnym zaginęła, ale była związana z jasnosłyszeniem, które jest wielkim darem przez kabalistów cenionym dużo bardziej niż dar jasnowidzenia. To też jest bardzo ciekawe. Zobaczyć coś jest łatwiej niż usłyszeć. No, ale to jest właśnie pytanie, czy jesteś w stanie usłyszeć dźwięki słońca. Długo bym mogła jeszcze na ten temat, a czuję, że już tutaj czas się zbliżać do końca, bo już dobiegamy do 2 godzin, więc może jeszcze tylko kilka takich wzmianek, gdzie mogę Was odesłać, gdzie jeszcze możecie posłuchać, jeśli ktoś ma niedosyt, a chciałby więcej, to właśnie w którą stronę jeszcze tutaj można się poruszać. Jedna z rzeczy, którą sobie zapisałam, żeby mi dzisiaj nie umknęła, to taka nasza praca, jedno z narzędzi, które stosujemy tu w biologii totalnej, historia symboliczna. Już być może spotkaliście się z tym u mnie, ponieważ bardzo dużo było o tym na wiosnę i latem. Finalnie skończyło się to popełnieniem webinaru na ten temat, który to jest zachowany na mojej stronie i odsyłam, jeżeli byście chcieli, ale webinar tak naprawdę odnosi się do pracy własnej, która powinna być poprzedzona. Przez 21 dni powinniśmy zapoznać się z treścią tej historii symbolicznej, która jest w opisie tego webinaru dla każdego dostępna, jak również w moich postach, czy na Instagramie, czy tu na Facebooku. To możecie znaleźć za każdym razem tam troszkę poskrolować właśnie i odsyłam. Historia symboliczna ma znaczenie uzdrawiające, ale właśnie jest oparta o symbolikę. Między innymi Słońce jako jeden z głównych archetypów symboli natury tutaj, tych symboli płynących z Matki Natury dla nas właśnie musi wystąpić, no po prostu nie ma, że nie. A że my pracując z historią symboliczną potem jeszcze rysujemy, potem interpretujemy to, co narysowane, to serdecznie odsyłam do tego webinaru Historia Symboliczna, w którym omawiam ponad 50 różnych rysunków, w których to słońce się pojawia i za każdym razem w innej odsłonie, za każdym razem mówi coś jeszcze. Ja tam w tym webinarze opowiedziałam bardzo dużo na temat słońca i może jeszcze dla kogoś te informacje będą przydatne. Na przykład były osoby, którym się zdarzało narysować 2 słońca na jednym rysunku i teraz pytanie, a co to znaczy, nie? Także jeżeli chcecie, to odsyłam. Co jeszcze mogę powiedzieć? Co jeszcze? Nic, słuchajcie, chyba. Naprawdę, serio, że oprócz tego, że sobie tutaj jeszcze rysowałam właśnie jakieś takie alchemiczne znaki słońca, które możemy spotkać. Oprócz tego, że oczywiście jak przyjrzymy się, co tam w Biblii napisano w tej pierwszej księdze Rodzaju, to dowiemy się, że na początku Bóg stworzył słońce i w ogóle bez tego nie było życia. Gdzieś rośliny, zwierzęta, na końcu człowiek, to powstało wszystko dopiero później, ale właśnie to słońce, planety, gwiazdy, to było właśnie to, od czego zależy nasze stworzenie. Bardzo to są wszystko ciekawe informacje, które wprowadzają nas w zadumę, w refleksję, kontaktują z polem serca i dobrze, bo jeśli uznać, że słońce wchodzi tutaj w pentagramie medycyny chińskiej do żywiołu ognia, który odpowiada za radość w naszym życiu, który buduje miłość, poczucie harmonii, poczucie akceptacji i poczucie wdzięczności, no to czego można tylko życzyć? Po prostu dużo słońca w naszym życiu, kochani, dużo słońca w tej pozytywnej odsłonie, dużo słońca w tym umiarkowaniu, nie w tej nadmiarowości, tylko właśnie w tym umiarkowaniu. Jestem z Wami. Jeśli pojawią się jakieś pytania, jeśli będzie jeszcze jakaś refleksja albo jakieś inspirujące zdanie tutaj pod tym live'em w komentarzu, to obiecuję, że odpowiem na każde. Zawsze się bardzo staram i zawsze po live'ie jeszcze przez kilka dni wracam do tego, co się tutaj dzieje. Także piszcie, kochani, i jak coś jest niezrozumiałe, to pytajcie. Jak macie jakieś cenne informacje od siebie, to dorzucajcie, bo może ktoś ze swojej nauki jeszcze chciałby się czymś podzielić i zawsze to bardzo, bardzo cenię. Ja ze swojej strony serdecznie zapraszam na swoje poprzednie live'y, żeby ich tutaj posłuchać. Zawsze są za darmo na mojej stronie. Zapraszam na webinary, które są na stronie i rozwijają to wszystko, co tutaj robimy, oraz na kolejne swoje live'y.
Postaram się do Was wrócić za 2 tygodnie, o ile mi się tylko uda pozbierać i dojść do siebie po 3 grupach warsztatów z Biotarota. Jeżeli by nie, no to po prostu odsunę to troszkę w czasie i będę Was informować na bieżąco, a jakby mi się udało, to gdzieś na przełomie listopada i grudnia postaram się zrobić webinar, pierwszy jesienny, pierwszy po wakacjach. Dawno mnie tutaj z webinarem nie było. Szykuję się teraz do kolejnej tury różnych webinarów i do bardzo poważnego kursu, który ruszy na przełomie zimy i wiosny. To jest właśnie to, co przed nami, kochani. Dziękuję Wam zawsze za wszystkie lajki, za komentarze, za Waszą obecność, za świadectwo tej obecności, bo czasem jest tak, że czytacie, ja nawet nie wiem, że byliście. Jak tylko uda Wam się właśnie tutaj kliknąć jestem, byłam, przeczytałam, zgadzam się, nie zgadzam, to ja zawsze bardzo, bardzo to cenię. Dziękuję, jestem wdzięczna. Pozdrawiam Was, kochani, i dużo słońca z miłością i światłem.